Dzień dobry wieczór, panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pomówimy o Oscarach. Tak, o Oscarach, ponieważ mamy już Polską Komisję Oscarową. Wiecie, to są ci, którzy będą zatwierdzać ten, a nie inny film, będzie ubiegał się o nominację do Oscara, więc sobie troszeczkę o nich pogadamy. Będzie o tym oczywiście, będzie troszeczkę o kontynuacjach, bo oczywiście Pacific Rim musi być jak najbardziej kolejna opcja. Będą jaja związane z serialami Gwiezdne Wojny Akolita, a także z zwiastunem do filmu Megalopolis, bo oczywiście nie może być inaczej. Będzie Sly Stallone, czyli Na krawędzi 2. On już nie gra głównej roli, ale słuchajcie, Ted Lasso dostanie 4. sezon, jak najbardziej. Pomówimy troszeczkę o grach, bo jest Indiana Jones i Wielki Krąg, mamy już daty premiery. Borderlands 4 również. Co tam dalej? 15 gier dostaje animację od Amazonu. Rzeczywiście naprawdę grubo, kilka innych jeszcze, ale też nie możemy zapominać oczywiście o komiksach, bo będzie słów kilka o Supermanie Jamesa Gunna, o World of Wakanda, czyli Marvel szykuje kolejny serial ze świata Czarnej Pantery, pewnie, że tak. Ultron wraca do Marvela, tak sobie wymyślili. Będzie słów kilka na temat 2. sezonu serialu One Piece, a także będzie oczywiście, że tak, bo wiem, że uwielbiacie horrory, straszaki wszelkiego rodzaju, więc pomówimy o serialowym piątku 13. Będzie o kolejnej odsłonie filmu Anaconda. Tak, pamiętam bardzo dobrze oczywiście ten film. The Boys, a właściwie gwiazda The Boys dołączy do tak zwanego spin-offu Megan, bo o tym oczywiście musi być. Będzie słów kilka na temat miasteczka Salem, a także o morderczym Pinokio. No i niestety, jak to akurat zdarza się, po prostu będzie również cykl PESEL-u nie oszukasz, ponieważ odszedł od nas Wojciech Paszkowski, więc trzeba kilka słów będzie jemu poświęcić również. Wojtek Prusakiewicz, Czesław i także Przemek Orman, zwany Ormando. Witam bardzo serdecznie na Instagramie, fajnie, że jesteście, a tutaj na YouTubie widzę, że jest ciekawy gier. Łukasz, Dariusz Tokarczuk, Jason Freddy Krueger, Jurek Piechota, Paradox Kamera i ciekawy gier. Łukasz, Megalopolis ma już zwiastun, nie wiedziałem, ma już zwiastun, który od razu bardzo szybko ściągnięto, bo się okazało, że tam sztuczna inteligencja tak dała ciała, że to delikatnie mówiąc, no nieporozumienie, no ale dokładnie wiecie jak to jest, że jeżeli nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To widzicie z tyłu, że będziemy mówić sobie o Pinokiu, będziemy o kilku innych rzeczach mówić, no bo to musi być gadane, nie ma takiej rzeczywiście opcji. Ultron, jeden z tych składników atomu, no oczywiście, że tak. Obok niego jeszcze jest wodorotlenek, jeszcze jest kwas wodororowy i tak dalej, tak dalej. Witam cię bardzo, Jadziu, fajnie, że jesteś. Słuchajcie, nie będziemy przedłużać, bo nie ma rzeczywiście po co. Zaczniemy od Oscarów. Słuchajcie, mamy ogłoszono skład Polskiej Komisji Oscarowej. Muszę wam wyjaśnić, o co tutaj chodzi oczywiście. Polska Komisja Oscarowa to są te panie i kobiety, którzy będą zatwierdzali, że dany film może ubiegać się o, no nie nominację, tylko o nominację do nominacji do Oscara, krótko mówiąc. Więc jak kiedyś coś po prostu nie wyjdzie, to będziemy mieli na kogo się wkurzyć i po prostu będziemy mogli komuś wyrzucić. Więc panie i panowie, ale nie taką chcę opcję, chcę po prostu tak, żeby było rzeczywiście widać co i jak. Jest to oczywiście artykuł z Filmwebu, nadesłany od PISF-u, tam jest FY na końcu, czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej, żeby nie było, że spokojnie, ja nie jestem drugi Stanowski, nie musicie krzyczeć, że jestem od PiS-u. Słuchajcie, Polski Instytut Sztuki Filmowej wyłonił właśnie polski skład, no pięknie, ale nie będzie, Komisji Oscarowej. Informacja o akceptacji zaproponowanego przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej PISF podzielił się dzisiejszego ranka. Oczywiście jest to artykuł sprzed kilku dni. Kto w komisji? Proszę bardzo. Skład Komisji Oscarowej to prestiżowe gremium, którego celem jest wyłonienie polskiego kandydata do walki o najważniejsze filmowe nagrody na świecie w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy, już nie zagraniczny. Komisja pod przewodnictwem Pawła Pawlikowskiego składa się z 12 osób i prezentuje się w następujący sposób. I tutaj, słuchajcie, piszcie mi, co myślicie o tych osobach, bo nie są to osoby anonimowe. Ewa Braun, Sławomir Idziak, Krystyna Janda, Tomasz Kolankiewicz, Artur Liphart, Marcin Masecki, Paweł Pawlikowski, jak już mówiłem wcześniej, jest przewodniczącym, Karolina Rozwód, Joanna Szymańska, Grażyna Torbicka, więc i powiedzmy my, krytycy, recenzenci, mamy swoją osobę, Olga Wysocka i Tomasz Ziętek. Panie i panowie, skład Komisji Oscarowej został zaakceptowany przez minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hannę Wróblewską na wniosek dyrektora PISF Karoliny Rozwód. Zasady oraz tryb naboru filmu, no oczywiście nie będę tutaj, tam jest dokument, można sobie spokojnie przeczytać, co trzeba spełnić, jakie warunki i tak dalej, więc rzeczywiście jakoś tak to jest. Słuchajcie, tak się zastanawiam, paradoks kamera, zawodowiec, to niech wybiorą film Patryka Wegi, no pewnie, że tak, ale jaki, od tego jeszcze ostatniego o tym dżentelmenie tam za wschodniej granicy jeszcze nie zrobił, więc nie specjalnie można cokolwiek takiego zrobić. Cześć Grabarzu, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Więc ja mam taki problem, nawet ostatnio rozmawiałem z jedną osobą na temat, akurat przy okazji tego, ale na temat Eurowizji, że my niespecjalnie rozumiemy zasady pewnych konkursów, bo to, że na przykład w zeszłym roku ktoś stwierdził, wyślemy chłopów, to będzie super świetna sprawa, ale to nie jest film oscarowy. I tak samo jak na przykład wysyłamy na Eurowizję jakieś piosenki, które mają być rewelacyjne, może są. Wiecie, Marek Grechuta, bardzo sobie go poważam, a na Eurowizji by się na pewno nie sprawdził. Więc wydaje mi się, że problem jest taki, no niekoniecznie nasi twórcy, tutaj patrzę, mamy osoby tak naprawdę no, z kina bardzo zawodowego, poważnego, Sławek Idziak, Ewa Braun, Krystyna Janda, no, to są oczywiście osoby, które teoretycznie znają się na filmie, bo są w filmie, w kinie, w telewizji od wielu, wielu lat, żeby tutaj nic nie ujmuję oczywiście pani Krystynie Jandy, ale od dziesiątek lat, więc rzeczywiście teoretycznie powinni się na tym wszystkim znać, ale coś się boję, że znowuż przekombinują i stwierdzą, że o proszę bardzo, to jest film bardzo dobry, to jest kino artystyczne. Jeżeli popatrzymy na to, jak mało mieliśmy nominacji do Oscara w kategorii pełnometrażowy film międzynarodowy, a właściwie wtedy oczywiście film nieanglojęzyczny kilka lat temu, no to rzeczywiście pokazuje, że albo mamy sobie filmy, co tak naprawdę nie jest prawdą, bo od dużego, no, czy ja wiem, no dobrze, niech tak będzie, od dłuższego czasu mamy rzeczywiście dobre produkcje, jesteśmy w stanie kilka ciekawych filmów wyprodukować, no ale gdzieś tak wybieramy to, co powiedzmy, okej, w porządku, wpasowuje się w nasze wąskie klapki wschodnioeuropejskie, czy tam centralnoeuropejskie, bo wiadomo, że w Polsce jest centrum Europy, ale no jakoś to nie sprzedaje się na zachodzie. I jak i co wy na ten temat myślicie? Już tutaj patrzę, co się dzieje. Jurek Piechota, a czy są jakieś kandydaci odnośnie polskiego filmu na Oscary? Już chodzi o to, kto ma szansę, a kto nie i tak dalej. Wiesz co, tutaj w artykule nie podają jeszcze nic, nie ma na ten temat żadnej informacji. Reklamy oczywiście biur podróży i inne rzeczy, no ale to pewnie bliżej końca roku to się dowiemy co, gdzie, jak i kiedy. Czyli aby walczyć o nominację do Oscara, najpierw muszą nominować ten film. Motyw jest taki, że no, załóżmy, tak ja to widzę, powiedzmy, zgłaszasz swój film do Polskiej Komisji Oscarowej, tak? I powiedzmy jest Dariusz Tokarczuk, jest Jurek Piechota, jest Wojtek Pruskiewicz, jest Przemek, Marcin i my wysyłamy swoje filmy, prawda, z 10 filmów i oni decydują, który film zostanie wysłany do Amerykańskiej Akademii Filmowej, żeby oni uwzględnili, pomyśleli, ok, czy ten film rzeczywiście się nadaje do nominacji do Oscara, więc to jest takie gremium, które będzie te wszystkie filmy opiniowało i nie ma znaczenia tak naprawdę teoretycznie oczywiście, kogo znasz, co wiesz i tak dalej, tylko jaką produkcję robisz. Cześć Adalet, witam Cię bardzo serdecznie. Jurek pisze, Polska na Eurowizji powinna być jak Mołdawia, wysyłają ludzi, którzy dają swoją muzykę, rozrywkę, a nie chodzi o pierwsze miejsce, statuetkę. Tak, ja też jestem bardzo za tym, żeby wysłać bardziej takie oceny jak osoby, jak pan Sawian, niż rzeczywiście cokolwiek innego, bo to jest po prostu tylko i wyłącznie komercha, to ma się jakoś tam fajnie sprzedawać. Więc tak to panie i panowie wygląda. Troszeczkę się boję rzeczywiście, że znowuż stwierdzimy, no nie, no, artyzm ponad wszystko. Dobrze wiecie, że od lat 90., taka jest oczywiście moja opinia, od lat 90., kiedy to Miramax wszedł że tak powiem, w struktury Hollywood, no to w tym momencie Oscary już nie są przyznawane najlepszym filmom, tylko najlepiej rozreklamowanym. Więc rzeczywiście to się troszeczkę może pozmieniać. Czy tak będzie? No zobaczymy. Mam nadzieję rzeczywiście, że jednak nie będzie aż tak źle i wybierzemy film, który chociażby dostanie nominację do Oscara. My wiemy, że, przynajmniej ja wiem, że to niespecjalnie się przykłada w przypadku Polaków na wielką karierę międzynarodową. Wiecie, że Pawlikowski dostał Oscara i nagle ciach, proszę bardzo, tutaj od razu Disney do niego mówi, dawaj stary, będziesz reżyserował, mamy nowy film. Odzywa się Paramount Pictures i tak dalej. No to specjalnie się nie przekłada. Gwiazdy, no też, no bardziej łatwiej było dużo bardziej Adamczykowi zaistnieć w świecie Disneya, Marvela, że tak powiem, przez serial w Amazonie, niż cokolwiek to pomogło Tomaszowi Kotowi. No, ale mam nadzieję, że za rok, 2, 3, 5 zmieni się to wszystko i będzie oczywiście super świetnie. Co mamy teraz, panie i panowie? Teraz mamy
Tak, Pacific Rim. Teraz mamy Pacific Rim, bo się okazało, Hollywood, panie i panowie, nie lubi próżni w żaden sposób, nie ma takiej możliwości, więc wracamy do świata Pacific Rim w przygotowaniu serial prequelu. Serial prequelu, pięknie to brzmi, serial prequel, no. Czyli krótko mówiąc, dostaniemy serial o wydarzeniach, które będą opowiadały przed tym, co wydarzyło się w firmie Guillermo del Toro. I mam nadzieję, że to będzie coś w miarę sensownego. Zaraz zobaczymy, kto to wypuści. Jest to oczywiście artykuł Variety, przetłumaczony dzięki Google Translator przez jakiegoś stażystę z Filmwebu. Mamy dobrą wiadomość dla fanów uniwersum Pacific Rim. Uniwersum, no są tylko chyba 2 filmy, jeżeli mnie pamięć nie myli. Słuchajcie, dajcie mi znać, czy ja coś przegapiłem, bo ja Guillermo del Toro kocham. Czy tam było więcej filmów niż tylko 2? Że już mamy uniwersum, no ale dobrze. Studio Legendary Entertainment właśnie szykuje się do produkcji nowego prequela. Będzie to serial, który przygotowuje nominowany do Oscara za nowy początek Eric Heiserer. Okej, w porządku. O nowym projekcie na razie nic nie wiemy. Eric Heiserer dopiero zacznie go przygotowywać. Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że będzie to prequel filmu Guillermo del Toro Pacific Rim. No rzeczywiście ciężko byłoby zrobić prequel, kontynuację, bo ona była beznadziejna, delikatnie mówiąc. To widowisko rozgrywało się w alternatywnej rzeczywistości, w której w 2013 roku olbrzymie potwory, tak zwane kaiju, przebywały z tajemniczego portalu na dnie Pacyfiku. Zaczynają niszczyć ludzkie miasta. Dobrze, że nie psie miasta, co nie? Czy kocie miasta. To dopiero było przerąbane. Patrzcie, kaiju przybywają i niszczą miasta szczurów. Kurde, ale byłaby jazda. Kiedy tradycyjna broń staje się niewystarczająca do walki z bestiami, opracowany zostaje nowy rodzaj maszyn bojowych. Skutecznie w starciu z monstrami okazują się potężne roboty zwane jagrami, sterowane jednocześnie przez 2 pilotów, których umysły połączone są za pomocą specjalnego neuropomostu. Wszystko się zgadza. Z czasem jednak ataki potworów stają się coraz częstsze, a bestie coraz większe i groźniejsze. Już nawet jagry przegrywają w starciu z kaiju. Zapada decyzja o zamknięciu projektu finansowania maszyn, jednak nie wszyscy mogą się z tym pogodzić. Dowódca programu wiadomo, zaraz wlecą prawa autorskie. Dowódca programu Stacker Pentecost, w tej roli Idris Elba, chce spróbować jeszcze jednego ostatecznego ataku. Jego celem ma być portal, przez który kaiju przedostają się do naszego świata. Wierzy, że tylko zniszczenie przejścia może ocalić ludzkość przed zagładą. O pomoc prosi byłego pilota jagrów Rylaya Becketa, w tej roli Charlie Hunnam, który 5 lat wcześniej po śmierci brata porzucił wojsko. Jego partnerką zostaje niedoświadczona, ale świetnie wyszkolona Mako Mori, Rinko Kikuchi w tej roli, przybrana córka Pentecosta. Razem mają pokierować legendarnym, choć pozornie przestarzałym jagrem. Ta dwójka to ostatnia nadzieja ludzkości w obliczu nadciągającej apokalipsy. Pierwotnie Del Toro planował wrócić jako reżyser kontynuacji, ostatecznie jednak Pacific Rim Rebelia powstała pod okiem Stevena S. DeKnighta. W skład uniwersum wchodził również serial anime platformy Netflix Pacific Rim The Black. No i to w tym momencie już się mam wyjaśniło. Cześć, Evil Marvin, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie. Czemu mówię także na Instagramie? Ponieważ dzisiaj jesteśmy na 5 platformach, Panie i Panowie. Instagram, YouTube, Facebook, Twitch oraz LinkedIn. Także dajcie mi znać, skąd oglądacie. Nowy serial powstaje dzięki podpisanej przez Erika Heiserera umowy o ramowej współpracy ze studiem Legendary. Heiserer to twórca związany z szeroko pojętą fantastyką i horrorami. Ma on na swoim koncie scenariusze do Koszmaru z ulicy Wiązów, Oszukaj Przeznaczenie 5 i Coś. Najlepiej znany jest dzięki serialowi Netflixa Cień i Kość. Jestem ciekaw, które coś, Panie i Panowie. Sprawdzimy, które coś. Aha, czyli to coś to nowe. Dobrze. Oszukaj Przeznaczenie 5, no to nie będziemy nawet komentować. I Koszmar z ulicy Wiązów też ten nowy. No nie wróży to dobrze temu dżentelmenowi, bo rzeczywiście produkcje przez niego napisane, no to nie jest, ja nie znam serialu Netflixa, to dajcie mi znać w ogóle, czy Cień i Kość to jest coś, co warto zobaczyć, ale no po prostu tak mi przyszło do głowy, ostatnio się zastanawiam na tym, ta Ameryka jest bardzo biedna. Słuchajcie, tam wszędzie, z każdej możliwej sytuacji ciągle ich coś atakuje. Jak nie kosmici, którzy naparzają w Nowy Jork, najczęściej w Nowy Jork, bo rzadko w Los Angeles, no to po prostu jakieś podwodne potworasy uwzięły się na Amerykę. A jak nie King Kong, to Godzilla, która, nie, już nie Tokio, tylko w tym momencie przerąbane. Naprawdę, ja nie chcę jechać do Ameryki, mi wystarczy to, że mieszkam w Irlandii i jest dobrze, przynajmniej mnie nikt nie zaatakuje.
Także zobaczymy. Patrzę, jeszcze jest. Okej, czyli Dariusz mi wrzuca to, o co pytałem. Dziękuję bardzo. Jurek pisze, Harvey, mi się przypomniał jego superprodukcji Zakochany Szekspir, który zdobył Oscara za najlepszy film, pokonując Szeregowca Ryana czy Cienka czerwona linia. No tak, no to chodzi oczywiście o to, że Miramax wtedy po prostu delikatnie mówiąc się dobrze rozreklamował. A Wiktor znowuż, słuchajcie, on znowuż, bo ja nawet wiem, o co chodzi. Czy słyszałem może o serii Atlantic Rim? To jest oczywiście zżynka, panie i panowie, to jest zżynka z Pacific Rim i pewnie jakiś tam zaraz mi wyjedzie, że to Mark Polonia robił, albo jakiś tam inny Uwe Boll, co? Tak, znam, inaczej, słyszałem, ale na szczęście nie oglądałem, bo to byłoby rzeczywiście jakaś tam masakra. Dlatego w planach jest komiks Pacific Rim Final Bridge, opisujący fabułę po drugim filmie i ma to być zakończenie tejże serii. No widzicie, tak to kolejny prequel niepotrzebny. No paradoks, no ty się dziwisz, no dobrze wiesz, że to jest tak z tym wszystkim. Popatrz, jeżeli na przykład zobaczysz, ile produkcji w tym momencie jest tworzonych w całym Hollywood, mówię tak ogólnikowo oczywiście, no to większość z tego to masz sequele, tak zwane prequele, requele, rebooty na podstawie o czymś, na czymś, czyjaś biografia, czyjaś, tak, no po prostu masakra jakaś jest, masakra. Tych nowych pomysłów jest jak na lekarstwo i to mnie rzeczywiście bardzo martwi, bo ja bym wolał coś oryginalnego, coś ciekawego, coś fajnego. Niedawno oglądałem Kruka, zresztą recenzja jest na kanale, możecie sobie obejrzeć. Jakież to było złe, po prostu jakież to było złe. W ogóle winien wam jestem i pewnie się pojawi w przyszłym tygodniu Borderlands. Od razu przyznam, nie znam gry, mimo że o 4. części gry dzisiaj sobie pomówimy, ależ po prostu na, powiedzmy, takie filmy jak Obcy Romulus, który, no delikatnie mówiąc, najlepszy nie jest, ale jest w porządku. I rzeczywiście jest w porządku, ma mnóstwo smaczków. Oczywiście możecie oczywiście oglądać recenzję albo tak zwany spoiler talk. No to rzeczywiście na jeden taki film przypada nam 3 w stylu właśnie Kruka, gdzie po prostu jest źle albo bardzo źle. Po co powstaje ten serial? Mogę Pawłowi przeczytać? Słuchajcie, dobrze, już biorę kartkę do ręki. Pawle, nie wiem jak długo jesteś z nami, ale po to, ażeby włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Szmal się zgadzała. Po prostu tylko i wyłącznie o kasę chodzi, no stary, tylko i wyłącznie o kasę, o nic innego, więc rzeczywiście musi się zgodzić i dadzą nam to, a potem ciach, proszę bardzo, dziękujemy bardzo, wkleją to. A czemu to się odpaliło? Nie, to nie miało się pokazywać. Jest w porządku. Kolejnym projektem, który został skasowany, sobie teraz, panie i panowie, pomówimy, Gwiezdne Wojny. I tutaj oczywiście jest wielka debata, bo wszyscy mówią, inaczej, nie wszyscy, gro mówi osób, jak to przecież tam miało być, to na końcu była tam jeszcze taka scena niemalże po napisach, który się pojawił, ten, który się pojawił i czemu? No bo się okazało, że Gwiezdne Wojny Akolita jest skasowane, podaje nam portal Deadline. Wcale mnie to nie dziwi, bo według mnie, zresztą o czym mówiłem w recenzji, to nie jest najlepszy serial. Tak samo zresztą jak mi się nie podobała Ahsoka, nie podobał mi się Gwiezdne Wojny Akolita, zresztą Ormando będzie się ze mną kłócił, no ale takie jest moje zdanie. Platforma Disney traci jeden serial. Lucasfilm zdecydowało się nie kontynuować najnowszej opowieści ze świata Gwiezdnych Wojen pod tytułem Akolita. Serial zakończy się na jednym sezonie. Surprise. Decyzja o kasacji serialu może niektórych zaskoczyć. Projekt budził kontrowersje wśród fanów, ale miał bardzo dobry start na platformie Disney+. Wiecie, co to oznacza? To oznacza to, że według mnie oczywiście, była odpowiednia ilość łapek w górę, bo oni chyba jeszcze nie mają podwójnych łapek na Netflixie, była odpowiednia ilość godzin obejrzanych, a także odpowiednia ilość subskrypcji założonych tylko i wyłącznie dokładnie po to, że pierwszym projektem, pierwszym filmem, który obejrzeli, czy tam serialem, był Star Wars Akolita. No i oni to w ten sposób liczą, więc jeżeli tak to było, no to krótko mówiąc dziwne to jest. Ale słuchajcie, po pierwszych 5 dniach jego oglądalność przekroczyła 11 milionów. 11 milionów czego? 11 milionów godzin, 11 milionów kont, no nie podają. Nie podają rzeczywiście, o co tutaj chodzi. No ale domyślam się, że te 11 milionów to jest dużo. Jeżeli macie wiedzę, o co chodzi, to są godziny, czy to są konta, a właściwie domostwa, bo oni tak samo teraz ze współdzieleniem kont walczą, dajcie znać. Na liście Nielsena Gwiezdne Wojny Akolita debiutował na miejscu 7, by tydzień później wskoczyć na pozycję 6. Potem jednak sytuacja zaczęła się psuć.
Rozczarowanie fanów sprawiło, że serial wypadł z rankingu Nielsena i powrócił do top 10 dopiero w finale, który to rzeczywiście w finale nie był super świetny. O ile amerykańscy krytycy byli w większości przychylni show, fani w sieci dawali głośno wyraz swojemu niezadowoleniu. To najprawdopodobniej ostatecznie zaważyło o decyzji Lucasfilm. Studio jednak długo debatowało nad przyszłością Akolity, bo o kasacji poinformowano dopiero miesiąc po premierze finałowego odcinka. Cześć, Muchomorku. Witam Cię bardzo serdecznie. A o czym jest? Proszę bardzo, dla tych, którzy się nie... Uwaga, materiał zawiera spoilery. Czy ostatnio... Materiał zawiera spoilery, nie chcemy wiedzieć spoilerów, którzy nie są w świecie gwiezdnowojennym na bieżąco. Akcja produkcji Akolita została osadzona na 100 lat przed wydarzeniami z pierwszego epizodu. Ja ostatnio czytałem, że 1000 lat, no ale niech będzie. Mrocznego Widma. Czasy Wielkiej Republiki są znane fanom z komiksów, książek czy animacji, ale dotąd nie pojawiły się na ekranach. W odróżnieniu od niespokojnych losów bohaterów z innych tytułów, ten okres wielkiego dobrobytu i pokoju okazywał się wyjątkowy także dla zakonu Jedi. Był momentem jego potęgi i tak dalej, i tak dalej. No, obsada dosyć ciekawa. Ostatnio się okazało w ogóle, że Keanu Reeves miał się w tym serialu pojawić, ale się coś nie zgrało. Domyślam się, że oczywiście chodziło o terminy. No ja jestem z tego faktu zadowolony, bo według mnie Akolita to nie był bardzo dobry serial. Zresztą jeżeli popatrzymy tak naprawdę na to, co się dzieje w świecie gwiezdnowojennym, no to tam nie ma super fajnie, super ekstra. Bo tak, Mandalorianin był w porządku, właściwie bardziej niż w porządku. Dostaliśmy Boba Fetta, którego po prostu się nie dało oglądać. Dobry Obi-Wan Kenobi. Według mnie słaba Ahsoka, no i słaby serial Akolita, więc no nie mają tego rzeczywiście dobrego dobrego dotknięcia, żeby to rzeczywiście wszystko się zgadzało. Już tutaj patrzę, co piszecie. Ciekawy gier. Łukasz, może w końcu skończy się okres Gwiezdnych Wojen, jaki zapoczątkował Rise of Skywalker. Wiesz co, Łukaszu, motyw jest taki, że Kathleen Kennedy, czyli pani odpowiedzialna za produkcję gwiezdnowojennych filmów, seriali, animacji itd., już dawno temu zapowiedziała, my już kończymy ze Skywalkerami. Już nie będzie w tym momencie żadnych tam tak zwanych spin-offów i tak dalej, żadnych nurtów pobocznych. W tym momencie to, co będzie w Gwiezdnych Wojnach, będzie całkowicie nową historią, osadzoną po wydarzeniach z 9 podstawowych filmów wcześniej obok, ale nie będzie związane. No i ona tego słowa cały czas nie dotrzymuje, więc wiesz, no nawet tutaj pojawiły się 2 postacie, które były wspomniane, a zresztą w tym momencie, dobra, może pojawił się oczywiście Darth Plagueis i pojawił się Yoda na zakończenie samego serialu. No i rzeczywiście widać, że chyba mają problem ze scenarzystami, bo tutaj się nie zgadzało bardzo wiele rzeczy, więc mam nadzieję, że pani Kathleen Kennedy dostanie po łapach, a najlepiej niech ją po prostu zwolnią i wymienią kogoś na jakąś świeżą, nową krew, coś co byłoby rzeczywiście ciekawe. Jurek pisze, oglądałem parę odcinków, jest to strasznie słaba produkcja, aktorstwo, słabe efekty CGI, czyli komputerowo generowane efekty nie występują. Wolałem zrobić maraton z Andorem, który jest akurat bardzo dobrą produkcją, ale Andor jest właśnie inny, wiesz, jeżeli tu mamy kino, powiedzmy, jakbyśmy tak przyrównali, to jest Akolita, czyli kino akcji, to Andor to byłby raczej dramat psychologiczny. Tak można by powiedzieć. To może będzie druga część, że w drugiej części wystąpi nasz znajomy, który oczywiście jakiś czas temu był u nas w odcinku na żywo i tak dalej, i tak dalej. To jest całkowicie inny film, wiesz, no dużo mu bliżej mu do Asoki, do Boby Fetta niż niestety do na przykład Andora. Tutaj Balik pisze, figurka łowcy nagród Boba Fetta z Gwiezdnych Wojen z 1979 roku została sprzedana na aukcji za rekordową kwotę $1 342 000. To najwyższa cena zapłacona nie tylko za figurkę ze Sony. Wiem, akurat czytałem na ten temat, mówię, to jest po prostu kosmos. No ale rzeczywiście mam nadzieję, że pójdą po rozum do głowy i sobie przemyślą pewne rzeczy, że zastanowią się, kurczę, skoro oni nie chcą, no to może rzeczywiście już powinniśmy jakieś pewne inne rzeczy dać, inne rzeczy wrzucić. Może coś się w ten sposób ogarnie. No, byłoby, panie i panowie, dobrze, bo co tu dużo mówić. Tak to rzeczywiście ma być, że my już mamy dosyć odgrzewanych kotletów, a my ciągle dostajemy tylko po prostu nowa panierka nałożona i to wszystko. Ale przypomnę, że oglądamy dzisiaj, tak, jak najbardziej odcinek na żywo, co tam w Hormudzie. Jak najbardziej, jeżeli chcesz być na bieżąco, daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko, a my przechodzimy do jaj, do problemów, do rzeczywiście skandalu, jak to mawiają w Hormudzie, czyli sztuczna inteligencja namieszała.
Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to mam nadzieję, że w artykule będzie wyjaśnione, a jak nie, to ja powiem, o co chodzi, bo ja akurat lubię takie rzeczy mówić. Zgadliście, sztuczna inteligencja winna skandalu ze zwiastunem Megalopolis, nowym filmem oczywiście, Deadline nam podrzuca. Posypały się głowy po skandalu, jakim zakończyła się premiera pełnego zwiastunu filmu Francisa Forda Coppoli Megalopolis. Studio Lionsgate, amerykański dystrybutor filmu, zerwał współpracę ze specjalistą od marketingu Edim Eganem, który odpowiadał za przygotowanie zwiastuna. Patrzcie, teraz to dopiero po tym wszystkim poszła super reklama, co? Niby wiecie, niby jest, że o nie, on dał ciało, nie zrobił wszystkiego dobrze, a tu nagle się okazuje, że więcej osób mówi o tym i to właśnie może być, ja tak doszukuję się, to może być drugie dno, że ten błąd, o którym zaraz powiem, to był jak najbardziej kabaret ani mrumru, chłyt Materkin Dody. Więc rzeczywiście możliwe, że to o to chodziło, ale zobaczymy za kilka miesięcy. Przypomnijmy, że we środę swoją premierę miał pierwszy pełny zwiastun filmu Megalopolis. Klip został jednak szybko usunięty, kiedy portal Vulture odkrył, że wykorzystane w zwiastunie cytaty krytyków filmowych są fałszywe. Lionsgate poza wystosowanie oficjalnych przeprosin nie komentuje sprawy. Jak jednak ujawnia portal Deadline, owe nieistniejące w rzeczywistości cytaty to efekt działania sztucznej inteligencji. Już muszę tutaj zapauzować. Idea zwiastunu była prosta. Chciano wykorzystać polaryzujący charakter Megalopolis, przypominając, że dziś uważane za arcydzieła wcześniejsze filmy Coppoli w czasie swoich debiutów również generowały sporo negatywnych opinii wśród cenionych krytyków. I to było genialne, naprawdę genialne, bo w założeniu było tak, że wrzucają na przykład cytat z Czasu Apokalipsy i tam jakiś krytyk mówi bezwartościowe dzieło, po czym my wiemy po latach, że Czas Apokalipsy dobry. Ojciec Chrzestny, to jest po prostu bzdura, to jest tandeta, przerost formy nad materią i nad treścią. I na przykład w tym momencie przechodzimy do 2024 roku, wrzucamy Megalopolis i ludzie by się musieli 2 razy zastanowić, mowa oczywiście o krytykach i o recenzentach, nie lubię ich, nie lubię recenzentów, gdzie mogliby powiedzieć, to jest beznadziejny film, ale mówi, kurczę, jak beznadziejny, przecież dopiero co przypomnieli, że jakiś tam powiedzmy znany krytyk, że załóżmy, że Grażyna Torbicka powiedziała, oczywiście nie powiedziała, ale tylko tak używam, żeby się pani Grażyna nie obraziła, że Grażyna Torbicka powiedziała, że Ojciec Chrzestny jest beznadziejny i po latach okazało się, że jest to klasyk. I co my teraz powiemy, jak z tego wybrnąć? No w założeniu wydawało mi się, że pomysł jest genialny, ale coś mi się wydaje, że to jest drugie dno. Zamiast jednak samodzielnie wynaleźć stosowne cytaty, pracujący nad zwiastunem najwyraźniej poszli na skróty i skorzystali z pomocy sztucznej inteligencji. Ta znalazła odpowiednie zdania. Jak się później okazało, były one kompletnie fałszywe lub też pochodziły z recenzji innych niż Coppoli filmów. Panie i panowie, Megalopolis to opowieść o utopijnej wersji Nowego Jorku. Miasto zostaje zniszczone w wyniku wielkiej katastrofy. Mówiłem, to jest dopiero biedna Ameryka normalnie. Teraz trwa proces odbudowy, dochodzi do starcia 2 wizji nowego miasta. Z jednej strony jest idealistyczny architekt grany przez Adama Drivera, z drugiej strony jest pragmatyczny burmistrz Giancarlo Esposito w tejże roli. Całość opowiedziana jest przy użyciu wielu odniesień do Rzymu w czasach upadku republiki i narodzin cesarstwa. Powiem wam w ten sposób, nie będę, wyłączę tą reklamę, przecież musi. Nie ma w tym momencie znaczenia, czy ten gentleman, czyli jak on się to nazywał, Eddie Egan zrobił to celowo, po prostu czy dał ciała nie wyszukując tego, co powinien, tylko rzeczywiście używając sztucznej inteligencji. Mówiąc on, to oczywiście nie robił on, tylko tam powiedzmy jacyś pracownicy jego firmy. Czy rzeczywiście tak było, czy to jest tylko i wyłącznie chwyt marketingowy? Nieważne. Zasada z lat bodajże 80., wtedy to ją Madonna, ta piosenkarka, wymyśliła. Nieważne co mówią, byle mówili i nazwiska nie przekręcili. W tym momencie jest wielka afera, każdy kojarzy Megalopolis i będzie, kurczę, ja muszę zobaczyć, czy rzeczywiście ten film jest taki zły albo taki dobry i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jak dla mnie nieważne co się stanie, czy pójdą na prawo, czy na lewo, czy po środku, jest to genialny chwyt marketingowy, po prostu dobrą robotę zrobili. Zresztą Paradoks tutaj pisze, dla mnie to zabieg marketingowy, bo teraz dużo osób rozmawia o tym filmie. No i o to właśnie chodzi, wiesz, żebyśmy ciągle mówili, gadali, patrz tutaj normalnie to, tamto. Wiele osób, to możemy zauważyć sobie, zwłaszcza na Instagramie i na Twitterze, w X-ie, że kiedy zbliża się data premiery ich filmu, to nagle się uaktywniają.
Wiesz, zbliżała się premiera Borderlands, nagle Jamie Lee Curtis, ale te filmy Marvela w tej ostatniej fazie są do dupy, są beznadziejne i w ogóle. Ludzie ją pojechali, mija kilka tygodni, ojej, to ja przepraszam, oj, to ja już nie będę tak mówiła, bo w ogóle i tak dalej. Po czym wychodzi jej film Borderlands, oczywiście w tym momencie, o patrz, to ta laska, to ta kobieta, ona mówiła o tym filmie, to zobaczymy, co tam jest. No to jest po prostu perpetuum mobile, można byłoby rzec. A Grabarz pisze, nie mogę się doczekać, jak powiesz coś o filmie, o byłym premierze. Na razie się na to nie zanosi, bo rzeczywiście chyba nie ma potrzeby, panie i panowie. Dobra, co mamy dalej? Mamy dalej Toma Cruza, a ten, że to normalnie przeżywa swoją już 58. młodość, bo facet jest nie do zajechania. Ja lubię co jakiś czas wrzucacie takie zdjęcie, porównanie, na przykład Tom Cruise 1980, Tom Cruise 24 i tam na przykład ktoś inny 80 z filmu i cały czas ten Tom Cruise jest, no, powiedzmy, młody. No my oczywiście wiemy, że Salma Hayek jest cudowna, piękna i super i ona jest wampirem, tak samo zresztą jak między innymi Monica Bellucci, ale Tom Cruise również się wydaje być takowym, bo on cały czas jest młody, piękny, przystojny i nie za dużo ma przy sobie, że tak powiem, majstrowanym. Wiadomo, że miał, ale no o tym akurat nie mówimy. Słuchajcie, Tom Cruise w Głębiach zamiast Gal Gadot i Idrisa Elby podaje nam World of Real. Przypominam, że to są wszystko artykuły tychże portali tłumaczone przez Filmweb, używając Google Translatora. Specjalista od hollywoodzkich przecieków Daniel Richman ma nową, gorącą plotkę. Podobno Tom Cruise i Doug Liman szykują nowy wspólny projekt i nie chodzi tu o film kręcony na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ani o kontynuację na skraju jutra. Kontynuacja! Tak jak mówiliście w zeszłym tygodniu. Według Richmana nowy projekt to tak naprawdę odkurzony scenariusz Maxa Landisa pod tytułem Deeper. Tekst powstał w 2016 roku na fali popularności takich filmów jak Grawitacja i Marsjanin. Bohaterem jest zhańbiony astronauta, który godzi się wziąć udział w misji zejścia na dno nowo odkrytego rowu oceanicznego, bez żadnych głupich podtekstów, w którym może znajdować się najgłębszy punkt na Ziemi. Misja jest bardzo niebezpieczna, a astronauta szybko stanie na granicy wytrzymałości fizycznej i psychicznej, kiedy będzie musiał zmagać się z tajemniczymi siłami. No więc rzeczywiście jak nie Tomek Kruzowski, no wiadomo, że ten facet jest niemalże do wszystkiego zdolny. Pierwotnie gwiazdą widowiska miał być Bradley Cooper, po nim kandydatami do głównej roli byli Idris Elba i Gal Gadot. W 2016 roku za reżyserię odpowiadać miał Węgier Kornel Mundruczu. W 2019 roku pałeczkę przyjął Islandczyk Baltazar Karmakur. Czy Doug Liman będzie miał więcej szczęścia z Tomem Cruzem? Czas pokaże. Nie jest też jasne, czy scenariusz Landisa nie zostanie zmieniony przez kogoś innego. Landis jest bowiem skasowany za oskarżenia o przemoc i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że tutaj jest napisane, ale ja tego nie odczytam, bo pamiętaj, algorytm słucha. No więc ciekawe, interesuje mnie. Tak samo widać, skoro była tutaj i Gal Gadot, i Idris Elba, czyli tak samo jak postać Ellen Ripley. Była napisana, że nie ma znaczenia, czy będzie to mężczyzna, czy kobieta. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, Tom Cruise do czego, ale przyzwyczaja nas do pewnej rzeczy. Jego filmy są widowiskowe. Można powiedzieć, że są słabe albo nie ma znaczenia, ale wiadomo, że facet wie, jak nam zapewnić dobrą rozrywkę. To coś po raz drugi nawiąże do Madonny. Mamy rok 2024, chyba że oglądasz w 2150, to napisz mi w komentarzu, jestem bardzo, bardzo ciekaw. I chociaż naprawdę już wtedy nie żyje. No ale nieważne. Mam monetyzację włączoną, więc w porządku. Więc w tym momencie moje prawnuki są milionerami. Ale sytuacja jest taka, można kochać Madonnę, albo można jej nienawidzieć. Ale nie można być obojętnym w stosunku do niej, więc nie można też powiedzieć, że tak naprawdę nie ma pojęcia, jak przez 40 lat utrzymać się na powierzchni, na fali. I taką właśnie osobą jest Tom Cruise. On jest po prostu niesamowity, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju dziwne, piękne produkcje, no ale rzeczywiście daje radę. A kolejny facet, który niedługo będzie miał 80, bo trzeba pamiętać, że to jest rocznik 1946, a kręci kolejny, właściwie już raz nie film, ale serial akcji, czyli Na krawędzi 2 albo Cliffhanger Part 2, jak tam oczywiście wolicie, w zależności od tego, gdzie oglądacie. Może oglądacie na przykład w USA. Na krawędzi 2 Stallone nie jest głównym bohaterem. Znamy fabułę, podaje nam Screen Daily.
Panie panowie, znamy fabułę. No to dobrze, że znają fabułę, bo akurat o tej fabule już mówiłem kilka miesięcy temu, ale dobrze, no niech rzeczywiście mają. Cliffhanger 2, czyli Legacy Sequel kultowe. Orzesz. Powtórzę jeszcze raz, nawet wam zaznaczę. Cliffhanger 2, Cliffhanger 2, czyli Legacy Sequel. Co, drogi filmowie, Google Translator nie poradził sobie już ze stwierdzeniem Legacy Sequel? No to czekajcie, spróbujemy. Proszę bardzo, to jest automatycznie wbudowane. Przetłumacz na polski. Kontynuacja dziedzictwa. Takie byłoby dosłownie przetłumaczenie. Czyli co? Cliffhanger 2, czyli kontynuacja dziedzicząca kultowe znaczenie, kultowa kontynuacja. Ciężko było przetłumaczyć, co? Rzeczywiście. No ale domyślam się, że pewnie starzystom się nie płaci aż tak bardzo. O, proszę bardzo, wy tego nie widzicie tylko. No ale tak to jest przetłumaczone pięknie. W każdym razie kontynuacja kultowego Na krawędzi otrzymała właśnie $5 milionów dofinansowania z austriackiego funduszu filmowego FISA+. Dzięki temu poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące produkcji. No oczywiście, że tak. No przecież tak mają w kontrakcie. Tak było, widziałem ten kontrakt, było napisane w kontrakcie, że jeżeli dostaniemy 5 milionów z austriackiego funduszu FISA, wtedy możemy ogłosić scenariusz naszego serialu. No, był taki, co za pieprzenie głupot. No ale czytamy dalej. Jak donosi portal Screen Daily, zdjęcia do widowiska Cliffhanger 2 ruszą na przełomie września i października. Kręcone będą oczywiście m.in. w austriackich Alpach. W filmie pojawi się Sylvester Stallone jako Gabe, nie będzie jednak główną postacią filmu. Pierwsze skrzypce ma grać córka Gabe'a. Screen Daily podaje, że akcja filmu rozgrywać się będzie w Dolomitach, które będą oczywiście udawane przez austriackie Alpy. Gabe prowadzi dom dla bogatych turystów podczas górskiej wyprawy z ważnym klientem. Zostaną wzięci na zakładników. Do akcji rusza córka Gabe'a, która podobnie jak ojciec jest mistrzynią wspinaczki, więc dostajemy, wiecie, kartka o Kasucim, Mamonie i Szmalu. No wiadomo jak to jest. Za reżyserię odpowiada Francuz Jean-François Richet. Jest on najlepiej znanym za sprawą sensacyjnej dylogii Wróg publiczny numer 1. Ostatnio nakręcił akcyjniak z Gerardem Butlerem Przerwany lot. Autorem aktualnej wersji scenariusza jest Mark Bianculi, czyli serial Łowcy. Taki jest oczywiście jego hit. A o czym jest Na krawędzi, chyba nie trzeba przypominać, bo każdy mi się wydaje pamięta. A jeżeli nie pamiętasz, to słuchaj, obejrzyj sobie, bo to rzeczywiście film Renego Harlina sprzed wielu, wielu lat. No oczywiście Sylvester Stallone w roli głównej. Tam się jeszcze pojawia Jenny Turner, którzy tacy, powiedzmy, takie staruchy jak Grabarz, jak Lancel, jak ja. Możemy pamiętać z serialu Przystanek Alaska. Pojawia się oczywiście Michael Rooker, którego mogą kojarzyć fani serialu Walking Dead, albo oczywiście fani serii Strażnicy Galaktyki. Tam się oczywiście pojawił, pamiętacie, z czubem i sobie tak ładnie bardzo, bardzo lubią gwizdać. Więc rzeczywiście no, kasa, tylko i wyłącznie kasa. To nie chodzi o to, że nagle ktoś stwierdził, trzeba pokazać coś nowego, coś ciekawego, bo wiesz, tam się nic nie działo, tam po prostu trzeba było stwierdzić, jak najbardziej wrzucamy, dajemy kontynuację i ciach, bach, prach. A skoro, słuchajcie, dostali $5 milionów od austriackiego ministerstwa, no to wiadomo, ile może kosztować ta produkcja. To po prostu są grube pieniądzury, grube miliony, no ale cóż nam szaraczką na ten temat poradzić, panie i panowie. Ja tylko przypomnę, gadamy sobie o tym dzisiaj, co tam w Hollywoodzie, bo oczywiście, że tak, gdzie by inaczej, u nas wiele informacji, a jeżeli chcesz, drogi widzu, droga widzko, dołączyć do wspierających, to proszę bardzo, tutaj u góry, jak najbardziej, to jest wspieranie poprzez Patronite, tu jest wspieranie, tutaj, jak widzisz, przez YouTube, wystarczy zeskanować ten kod i masz różnego rodzaju opcje, masz dostęp do materiałów wcześniej, przed premierą, tutaj tam jest około 20, no chyba jeszcze nie teraz, około 10 materiałów, które można sobie spokojnie obejrzeć, a nie są jeszcze publikowane szerszemu gronu. Wiktor pisze, Marcinie, czy obejrzysz zwiastun Sonika 3, który podobno ma wyjść we wtorek? Tak, oczywiście obejrzę, aczkolwiek nie będzie z tego reakcji, bo dobrze wiesz, że miały one być, ale niespecjalnie. Ja ogólnie jestem zafascynowaną postacią Sonika, od kiedy go po raz pierwszy zobaczyłem i uwaga, tu leci petarda, i to było w 1986 roku. Tak, panie i panowie, tak dawno to było. Było to przy okazji gry Sonic the Hedgehog, część pierwsza, wydanego na Sega Master System. Tak, taki stary jestem. Dobra, lecimy dalej, bo Ted Lasso czeka, naprawdę Ted Lasso czeka. Jak się nie doczeka, to będzie rzeczywiście
Bardzo, panie i panowie, źle. Słuchajcie, Ted Lasso, trzymajcie kciuki, jest szansa na 4. sezon serialu Apple TV+. Podaje nam deadline. Ja już w tym momencie wam powiem, że okazało się tak, jak najbardziej ten 4. sezon jest już klepnięty. To jest artykuł z 25, czyli z dzisiaj, no ale pewnie tam gdzieś z godzin porannych, jak najbardziej 10:02, no w tym momencie już wiadomo, bo było opublikowane na X-ie, że ten serial będzie. No ale dobrze, udajemy ciągle, że nic nie wiemy, także jak najbardziej. Miłosz pyta, cześć Marcin, czy będziemy jeszcze gadać na priv? No pewnie będziemy gadać. Dzisiaj sobie możemy spokojnie na przykład gadać, zrobić po odcinku na naszym Discordzie. Możemy sobie zrobić scenę po napisach, więc jak masz ochotę sobie pogadać, to daj znać. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Lecimy oczywiście dalej. Fani serialu Ted Lasso będą podekscytowani. W ogóle na czacie, panie i panowie, nieważne która platforma, dajcie mi znać, czy są tutaj jacyś fani serialu Ted Lasso. Czy lubicie oglądać tą produkcję? Czy macie Apple TV+, czy jednak oglądam serial, ale gdzieś tam sobie na innych torrentach. Wygląda na to, że Warner Bros. Television szykuje się do produkcji 4. sezonu. Pierwsze doniesienia są obiecujące, ale do nowego sezonu pozostała jeszcze długa droga. Ja już wiem w tym momencie, że nie. Nową falę spekulacji na temat możliwości powstania 4. sezonu wywołały doniesienia portalu Deadline. Ujawnił on, że Warner Bros. Television, które na zlecenie platformy Apple TV Plus produkuje serial Ted Lasso, podpisało kontrakt z 3 aktorów z brytyjskiego aktorskiego związku zawodowego Equity. Są to Hannah Waddington, grająca w serialu Rebecca Walton, Brett Goldstein, serialowy Roy Kent i Jeremy Swift Leslie Higgins. Panie i panowie, przed Warner Bros. TV jednak trudniejsza część procesu, czyli negocjacje z aktorami zrzeszonymi w SAG-AFTRA. Ich kontrakty wygasły, więc muszą podpisać nowe. Musi pani mieć taki guzior tutaj, żeby naciskać. Czy zechcą tego dokonać i jakich warunków będą się domagać, tego nie wiadomo. Portal Deadline donosi, że rozmowy będą prowadzone z odtwórcą tytułowej roli Jasonem Sudeikisem, dobrze, a także Brendanem Huntem i June Temple. Phil Dunster, czyli Jamie Tart, prawdopodobnie nie powróci, ponieważ ma już rolę w 2 innych serialach. No. Specjalnie zagadałem, może się udało. Warner Bros. TV prowadzi również przygotowania do zatrudnienia scenarzystów, których celem miało być opracowanie fabuły 4. sezonu. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zdjęcia ruszyłyby w pierwszej połowie przyszłego roku. A Ted Lasso to historia trenera amerykańskiego futbolu, który przenosi się do Anglii, by objąć pieczą nad drużyną piłki nożnej. Tak więc rzeczywiście to będzie jakoś wyglądało. Zaraz tutaj patrzę, czy są fani serialu Ted Lasso. Tutaj piszecie, Miłosz pisze, czekasz na serial z Pennywise'em i czy masz kolekcję Chucky na box na DVD, czy oddzielnie i czy będziemy gadać na prywatnym Instagramie? Nie ma problemu, na Instagramie możesz się odzywać. Dalej, czy mam kolekcję Chuckiego? Tak, mam na Blu-rayu wszystkie filmy. Czy czekasz na serial z Pennywise'em? Tak, aczkolwiek już wiem, że to będzie bo właścicielami jest Warner Bros., czyli to będzie Max, no a niestety Maxa w Irlandii nie ma, także może być z tym na dwa razy, ale też zobaczymy, coś się z tym wymyśli, panie i panowie. Co teraz zostało nam? Teraz przechodzimy, panie i panowie, do tego, ażeby pogadać sobie chwilę o grach. Pewnie, że tak, kilka słów o grach wideo. Kołyknę herbatkę. Dzisiaj, bo pytacie, zakwaśna. Mam herbatę z cytryną i z cukrem brązowym, ponieważ ja wiem, że jest sierpień, panie i panowie, ale słuchajcie tego. Jest sierpień, lato, więc w Irlandii jest 12 stopni. Nie, spokojnie, nie 21, 12 stopni. Jest po prostu niesamowita pogoda. A zresztą wczoraj byliśmy w Dublinie na Comic-Conie z dzieciakami i było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Nagrałem o tym vlog, ale to jeszcze oczywiście musi być zmontowany przez Lincolna i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, lecimy do gier wideo i zaczniemy od gry Indiana Jones i Wielki Krąg z datą premiery i wersją na PS5. Niestety ja mam tylko PS4. Jest to oczywiście informacja Bethesda. Machine Games, studio znane przede wszystkim z ostatniej części Wolfensteina, zaprezentowało podczas otwarcia Gamescomu kolejne szczegóły dotyczące swojej najnowszej produkcji, przepraszam bardzo, czyli Indiana Jones i Wielki Krąg. Podczas specjalnego pokazu dla prasy mieliśmy okazję dowiedzieć się więcej o samej grze oraz o procesie jej powstania.
Indiana Jones to pierwszoosobowa przygodowa gra akcji, która przeniesie gracza w świat pełen tajemnic i niebezpieczeństw. Idealne środowisko dla fanów filmów o słynnym archeologu. Studio Machine Games postawiło sobie za cel uchwycenie prawdziwego ducha Indiana Jonesa, a od charakterystycznego kapelusza przez bicz i rewolwer, aż po jego bystry umysł i spryt w rozwiązywaniu zagadek. No okej. W tym momencie mamy opis całkowity gier i mechaniki, nie będę się na tym rozwodził. No w porządku, jestem bardzo zainteresowany, tylko dzisiaj zobaczyłem cenę i się okazało, że ta gra ma kosztować 70 euro. No nie, musi przetłumaczyć, przeliczyć, przepraszam bardzo, na polski, ile to jest. Czekajcie, po ile teraz euro stoi? Chyba 4,60, tak? Tam mi się wydaje. 4,6 razy 70, czyli ponad 320 zł. No w porządku. Niech tak będzie. Choć specjalny pokaz prasowy i sesja Q&A nie przyniosły odpowiedzi na pytania o datę premiery, to na szczęście zwiastun pokazany podczas Gamesconu rozwijał największą zagadkę dotyczącą tej gry. W nowe przygody Indiany zagramy 9 grudnia na PC oraz konsolach. Każdy, kto zakupi... Choć specjalny pokaz prasowy i sesja nie przyniosły odpowiedzi na datę premiery, to na szczęście zwiastun pokazany podczas Gamesconu rozwiązano, czyli nie podali, ale podali. No dobrze, w porządku. Niech tak będzie. Każdy, kto zakupi edycję premium lub kolekcjonerską, otrzyma dostęp do gry 3 dni wcześniej, czyli 6 grudnia dodatkowo Indiana Jones i Wielki Krąg zadebiutuje na PS5. I to, co wam powiedziałem, to 320 zł, czyli 70 euro, to jest wersja podstawowa, bo sprawdzałem, wersja podstawowa, potem mamy wersję Gold za 90 euro, jest wersja jakaś Premium Gold za 120 i wersja tam Ultimate Edition za 170 euro. Ja mówię, co to są za ceny? Kto jest w stanie dać za grę 170 euro? Przecież to jest jakieś 600-700 zł. To jest po prostu nieporozumienie. No ale tak to akurat rzeczywiście wygląda. Gra wygląda ciekawie, bo patrzyłem sobie zwiastun, którego wam niestety nie mogę pokazać, bo wiadomo, prawa autorskie, ale możecie sobie spokojnie, jak widzicie na YouTube, to sprawdzić, obejrzeć. Więc zobaczymy, jak to będzie, panie i panowie, wyglądało. Czy będę ogrywał? Niespecjalnie. Ja nie jestem jedną z tych osób, która chce wydać 700 zł na grę. Już tutaj patrzę, piszecie, ja wolałbym irlandzkie 12 niż polskie 32. No to Jurku, zamiana, dobra? Ty do mnie, ja do ciebie, bo rzeczywiście no to nie jest świetna sprawa. Cześć, kudłata recenzja, witam cię bardzo serdecznie. Marcel, Adalet, u mnie było dzisiaj 34, proszę bardzo. No. O, Jurek pisze, że czekam od lat, nie było żadnej gry z uniwersum Jonesa, wypadałoby wskrzesić markę. No, to daj znać, czy nabędziesz, jak to mawiała siostra Anastazja, drogą kupna, za te 320 zł, czy za 600, czy w ogóle sobie nie... Herbatka, szkoda żołądka na cię cierpi, pisze Grabar. A ja się nie zgodzę, wiesz, bo według mnie herbata to jest najlepszy napój, jaki stworzyła matka natura. Drugie jest mleko, a na trzecim miejscu pewnie taki, jak to było w misiu, taka ruda woda na kościach, co nie? Herbatka jest dobra, tylko chyba dałem za dużo cytryny, bo jak widzicie mi ryj wykrzywia. No ale dodatkowo twórcy gry pokazali, co jest w edycji kolekcjonerskiej. Steelbook z grą, dziennik Indiany i globus ze skrytką. To wszystko za skromne 830 zł. Słuchajcie, nie ma znaczenia. Tak teraz napiszcie mi tak lub nie. Czy kupiłabyś sobie grę o Indianie Jonesie za 830 zł? Tak, jestem po prostu ciekaw. Tutaj teraz zobaczę, bo jeszcze Miłosz pisze na Instagramie. A masz, Kevin, na DVD? Tak, mam wszystkie. Nie wszystkie, mam 4 części. Mamy 4 części Kevina, tej 5, czyli to, co wyszło na Disney Plus jakieś tam 2 lata temu, nie mamy. Mam jakieś popy. Popy mam, z tego co pamiętam, to mam Predatora i Białego Obcego, ale musiałbyś, stary, pogadać z moimi dziewczynami, bo one są wielkimi fankami Harry'ego Pottera i mają ponad tam chyba 100-120 popów, bo rzeczywiście uwielbiają świat Harry'ego Pottera. I tam sobie jak najbardziej w tym dosyć fajnie poczynają. Tutaj patrzę, ciekawy gier, też lubię herbatkę, szczególnie Earl Grey. No właśnie to jest Earl Grey, także nie ma problemu, aż w tym momencie sobie bardzo ładnie wleję i jest wszystko w porządku. I jest wszystko elegancko. Nie, domyślam się, że nie, czy nie kupiłbym za 830, to rzeczywiście nieporozumienie, żeby dawać za grę. Ja za film nawet tyle bym nie dał, a wiadomo, że w filmach jak najbardziej jestem na bieżąco. Słuchajcie, lecimy dalej, pozostajemy w świecie gier. Co prawda jestem wam winien i domyślam się, że w przyszłym tygodniu gdzieś tam się pojawi, nie wiem czy jutro, bo mam naprawdę mnóstwo obejrzanych ostatnimi czasów filmów, tych nowych, tych trochę starszych i tych bardzo, bardzo starych.
które mamy zrobić recenzję, tak? No bo to wiadomo, że z Mają oglądamy starsze filmy, z Wiktorem, wiadomo, inna kategoria wiekowa, ale tak to rzeczywiście jest i mnóstwo. I na przykład mam dla Was nowy film, czyli Borderlands, mam recenzję do tego zrobioną, tylko jeszcze nie nagraną. Mam Axela F i kilka innych, no i zobaczymy teraz, zostańmy chwilę przy Borderlands, bo Borderlands 4 nadchodzi, mamy pierwszy zwiastun, podaje 2K Games, oczywiście, no dobrze się domyślicie, nie mogę Wam tego zwiastunu pokazać, bo prawa autorskie są, ale podczas ceremonii otwarcia targów Gamescom w trakcie wydarzenia Opening Night Live zapowiedziano Borderlands 4. Piękny akcent, co? 4, taki troszeczkę rumuńsko-węgierski. Gracze ponownie wcielą się w legendarnego Vault Huntera, aby poszukiwać tajemniczego skarbu obcych, niszcząc wszystko, co stanie im na drodze na całkowicie nowej planecie. Wyłączamy zwiastun. Wraz z zespołem Gearbox mieliśmy jeszcze wiele pomysłów na Borderlands od czasu, gdy zaprezentowaliśmy gatunek looter shootera w naszej pierwszej grze, powiedział Randy Pitchford, założyciel i prezes Gearbox Entertainment Company. Wszyscy w Gearbox mamy ogromne ambicje związane z Borderlands 4. Chcieliśmy jeszcze bardziej ulepszyć to, co wszyscy kochamy w Borderlands i osiągnąć nowy poziom ekscytacji, a jednocześnie wytyczyć nowe kierunki. Zobacz zwiastun? Nie zobaczymy, dziękuję bardzo. Seria Borderlands sprzedała się jak dotąd w ponad 87 milionach kopii i została doceniona zarówno przez recenzentów, jak i fanów. Niezapomniane postacie, zaawansowany świat i więcej niepowtarzalnych rodzajów broni, niż można by zliczyć. Seria ta uznawana jest za coś, co koniecznie trzeba zagrać. Z przyjemnością ogłaszamy, że rok 2025 będzie niezwykle ważny dla 2K i Gearbox Entertainment, powiedziała starsza wiceprezes. No i jak tutaj nie uwierzyć, że te debile to używają Google Translatora? Starsza wiceprezes do spraw najważniejszych tytułów i dyrektor generalna 2K Catherine Lowers-Mallet. Borderlands jest jedną z najbardziej popularnych serii 2K, uwielbianą przez miliony graczy na całym świecie. Cieszymy się, że nasza bliska współpraca i partnerstwo z zespołem Gearbox jeszcze się zacieśniają i zamierzamy dostarczyć najlepsze wrażenia w swojej klasie zarówno fanom serii, jak i nowym graczom. Borderlands 4 zadebiutuje w 2025 roku na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X oraz S i na komputerach PC. Także rzeczywiście będzie dosyć fajnie. Jestem ciekaw, tutaj właśnie Dariusz pisze, moja przygoda zakończyła się na pierwszej części gry. No i okej, w porządku. Rzeczywiście ja Ci powiem, Dariuszu, więcej. Ja nie grałem do tej pory w żadną część tej gry, dlatego moja recenzja tego filmu będzie ciekawa, ponieważ ja opowiem ją. Moja recenzja jest z perspektywy osoby, która nie zna, można powiedzieć, Borderlands. Także rzeczywiście będzie to jakoś zaskakujące. Tutaj sekundkę, tylko mam kilka pytań na Instagramie, to już padaj. Masz to ze Skarsgårdem na DVD? Nie mam to stare z... O, ja Cię kręcę. Jestem, ci mi patrzy, wypadło z głowy. Za chwilę sobie przypomnę oczywiście i Ci dam znać. Siema z ZKS. Oglądałeś horror Plasma z 1988 roku. Jeżeli chodzi o film Blob, bo nie wiem, czy taki jest polski tytuł, to jak najbardziej nawet miałem nawet nagrane na wideo, na VHS-ie miałem nagrane, także oczywiście, że tak. Zresztą swoją drogą chyba całkiem dobry film, a przynajmniej było, kiedy go oglądałem po raz ostatni jakieś, strzelam, 35 lat temu. Bardziej skorzystałem z jakiegoś AI translatory, często się tłumaczy dobrze bardziej skomplikowanych słów po angielsku. Tak, ale na przykład powiem Ci, Jurku, na Instagramie, na Xie czy na Twitterze, jak to woli, obserwuję kilku tłumaczy, zawodowych tłumaczy, którzy właśnie zajmują się między innymi grami, a także książkami i mówią, że nawet znając kontekst, sztuczna inteligencja nie dojeżdża w ogóle w żaden sposób, a tutaj, czekaj, muszę zobaczyć, czy to w ogóle będzie widać, chociaż czekajcie, bym dał na przykład okno, to powinno być widać. Bo jak na przykład w tym momencie powiedzmy, że mam w ten sposób i zaznaczę i dam na przykład przetłumacz na fragment na polski, to mi to przetłumaczy, co nie? Tylko, że nawet, że załóżmy, a nie widzicie nawet tego, patrzcie, tego też nie widzicie, kurczę. No dobra, no nieważne. W każdym razie to jest tłumaczone, no ale oczywiście jest to bez kontekstu, bez znajomości i no ja też używam, bo na przykład po francusku niespecjalnie, po hiszpańsku czy japońsku też niekoniecznie, więc jak coś chcę dorwać, ale czasami jak takie rzeczy czytam, no to wiem, że jest powiedzmy źle przetłumaczone, jak na przykład starsza producentka, no to wiem, że to chodzi o senior producer czy jakieś takie bzdury,
no to sobie to potrafię ułożyć, tak? No ale jakbym już coś takiego wam pisał, to nie napiszę wam starsza producentka, tylko na przykład jakoś to ubiorę, zmienię, prawda? Moja pani w podstawówce, pani Kaczor od polskiego mówiła, jeżeli nie wiesz, jak napisać żółty kolor, to napisz kanarkowy. I to tak samo powinno być, że w tym momencie, jeżeli nie wiesz, jak napisać starsza producentka, to tego nie pisz, tylko po prostu napisz coś innego. Tak, to jest Blob, ja właśnie teraz oglądam. Całkiem przyzwoita produkcja, z tego co pamiętam. No na pewno teraz po wielu latach efekty specjalne mogą razić, ale aczkolwiek aż tak bardzo nie pamiętam ZKS. Dziękuję Ci bardzo, Miłoszu. Chodziło mi oczywiście o tego Pennywise'a, ten mini serial z 1990 roku bodajże z Timem Curry, którego recenzja jest na kanale, a nawet powiem Ci więcej, na starym kanale, czyli Marcinowe recenzje ekstra, możesz sobie znaleźć i jest pełen 3-godzinny komentarz mój do tego filmu. Także możesz sobie obejrzeć ten film z moim komentarzem. Pięknie, dobrze mi, prawda? Słuchajcie, jeszcze mam dla Was 2 informacje ze świata growego, że tak powiem. 15 gier, panie i panowie, 15 gier, nie tylko wideo, dostaje animację od Amazonu. Oto Secret Level, podaje nam deadline. Platforma Amazonu Prime Video miała niespodziankę dla graczy podczas otwarcia tegorocznego Gamescomu. No stąd oczywiście taki wylew tych wszystkich informacji na temat gier, ponieważ był Gamescom. Z tego co nawet pamiętam, chyba chłopaki z Imersji robili na bieżąco, na żywo komentarz, także możecie sprawdzić ich kanał i zobaczyć, co tam się u nich podziało. Zaprezentowana bowiem został pierwszy teaser serialu, czyli teaser, czy tak zwany krótki zwiastun serialu Secret Level oraz ujawniła datę premiery. Secret Level to animowany serial antologia Amazonu. Odpowiadają za niego twórcy cenionego serialu platformy Netflix Miłość, Śmierć i Roboty. Nadzór reżyserski nad całością miał Dave Wilson. Każdy odcinek poświęcony jest innej grze. W sumie adaptacji doczekało się 15 popularnych tytułów. Jak możecie zobaczyć poniżej, nie wszystkie są grami wideo. Słuchaj, to jest kolejna informacja, że to jest używany jest translator. Gra mi. Nie wszystkie są gra mi wideo. No nie są gra mi wideo. Słuchajcie, 15. Już poszło, dobrze. Lista odcinków Secret Level. To są tytuły gier. Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons and Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World Aeternum, Pac-Man, PlayStation, różne gry od PlayStation Studios, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament i Warhammer 40,000. Premiera serialu ustalona została na 10 grudnia, czyli tak sobie spokojnie można na luzaku przed świętami obejrzeć. Jeżeli któraś Was oczywiście z tych gier interesuje, bo to jest kilka fajnych, ciekawych tematów. No super, ja pewnie sobie obejrzę, tym bardziej, że akurat mam Amazona. Słuchajcie, trudno darmo, żeby nie miał Amazona, jak kosztuje on legalnie 49 zł za rok. Także możecie, słuchajcie, jak nie wiesz, drogi widzu, droga widzko, który oglądasz z odtworzenia, bo teraz często się pytacie, czy będzie. Zawsze materiał, jak jest na żywo, to on zostaje na platformie. Może sobie obejrzeć materiał, gdzie pokazuje, jak założyć konto i jak spokojnie można sobie z niego korzystać i 49 zł na legalu z Amazona zapłacić. Już tutaj patrzę, co piszecie. Nie spodziewałem się, że ten kanał jest tak strasznie lewacki. Czas zabierać suba i tu nie wracać. Słuchaj, 333, jest dobra rada. Po prawej stronie, po tej stronie, tak? Tam u góry jest X. Weź go naciśnij i spieprzaj, dobrze? I chowaj sobie swoją politykę, gdzie chcesz. Weź sobie na inne kanały, my Cię nie chcemy. A właściwie wiesz co? Ja Ci zaraz dam, zablokuję Ci Dara, żeby nam nie pisał takich głupot. Na razie. Gdzie tutaj to jest? Proszę bardzo, miałem tutaj... jednak się nie mogę się znaleźć, ale zaraz zobaczymy. Ja tam nie przenuję dla treści politycznych i dla mnie jest ok. Aha, dobra, w porządku, no to odnoście się do niego. Poczem, co tutaj piszecie. ZKS. Marcinie, jeszcze jedno pytanie. Zrobisz recenzję serii Władcy Marionetek? Słuchajcie, wypowiedzcie ZKS-owi, czy ja? Dobra, już skoro mówię. Drogi ZKS-ie, jest zrobiona recenzja wszystkich 14 albo 15 filmów z cyklu Władca Marionetek albo Władca Lalek, Puppet Master, jak to woli. Są wszystkie mówione na kanale. Jak wejdziesz w zakładkę playlisty, czy tam listę odtwarzania, szukaj cyklu Kultowe Horrory
albo szukaj cyklu Władca Lalek. Tam jest wszystko omówione od A do Z. Jest 15 bodajże części plus 16 odcinek z ciekawostkami zawsze jest. Na koniec każdego cyklu, czy to powiedzmy mówię o Władcy Lalek, czy o Freddym Krugerze, czy o Szukać Przeznaczenie. Na koniec zawsze jest odcinek z cyklu ciekawostki, czyli jak powstawał dany odcinek i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam tam rzeczywiście, że też kiedyś nawet na kurczę, też nie pamiętam jak się nazywał ten kanał, w każdym razie u kolegi, który pewnie niedługo się pojawi u nas na kanale, nagraliśmy dodatkowy materiał o tym, jak wyglądała ta seria. Także nie ma to, że sorry za to pytanie, pamiętaj, gdybyś nie zapytał, to bym ci nie powiedział, co nie, byś żył w nieświadomości, że coś takiego nagrałem. Słuchaj, niektóre części są tak koszmarne, że szkoda gadać, ale jak najbardziej może sobie spokojnie obejrzeć. Albo jest 15 chyba, albo Dr. Death chyba był ostatni. Ale czekaj, zresztą słuchajcie, mamy czas, to jest odcinek na żywo, mamy czas, zobaczymy jak to wygląda. Zaraz wam pokażę, tylko muszę wejść w YouTube Studio. Treści i listy odtwarzania. Już to gdzieś pokażę. Proszę bardzo, proszę mi tutaj pokazywać. Widać. Co tam w Hormudzie? Recenzje, horrory, komiksy, spoiler talk, obcy. Dobra, pokaż mi 50, bo tego rzeczywiście trochę jest. Sci-fi, film Dario Argento, kultowe horrory. Tutaj jest, ale wydaje mi się, że powinna być sama lista dedykowana właśnie Władcy Lalek. Bluzgane recenzje, Koszmar minionego, adaptacje gier, naznaczony Cukierek Psikus, quizy na Continental sekundkę, no to lecimy dalej. Jak widzicie, dużo tego rzeczywiście jest. Do samej góry Piła, Obecność wzgórza mają oczy, Topór, Inwazja, Dyniogłowy, Tyler, Transformers, gdzie to? Proszę bardzo, Władca Lalek. Pobierz link do udostępnienia. Ciach, proszę bardzo, wrzucam teraz tutaj, napiszę, że to jest Władca Lalek, ciach, pach, wrzucam, proszę bardzo, możesz sobie kliknąć i odtworzyć i poszło, jak najbardziej jest, także możesz sobie spokojnie, jest naprawdę mnóstwo jest materiału, to musisz sobie sprawdzać, bo każdy horror, który omawiam w cyklu kultowe horrory, oprócz tego, że jest wrzucany właśnie na tą listę kultowe horrory, tam już jest chyba ponad 200 grubo pozycji, to jest wrzucany również na listę horrory, no bo wiadomo, że nie wszystkie są w tym cyklu, oraz każdy dostaje swój cykl, na przykład tutaj patrzę, Martwe Zło, Władca Lalek, Szybcy i Wściekli, nomen, Krzyk, Smakosz, Predator i tak dalej, także jak najbardziej śmigaj, nie ma najmniejszego problemu. Marcin, jeszcze zostało filmów Argento, jeśli chodzi o recenzję, bo wiem, że wszystkie obejrzane, bo niedługo chyba będzie wielkie podsumowanie. Zostało jeszcze, ostatnio oglądałem o karcianym zabójcy, że tak powiem, i jeden przegapiłem, bo było pytanie i syndrom Stendala. Tak, ten przegapiłem, ponieważ nie mogłem go znaleźć nigdzie na żadnym VOD. Jedną, którą opcję znalazłem, to na włoskim i oczywiście było po włosku bez napisów w języku polskim bądź angielskim, bo tymi dwoma się posługuję biegle, więc tego nie widziałem, ale jakoś jest 5, wiesz, i nie wiem, czy będzie wielkie podsumowanie, bo zazwyczaj to jest tak, że to są cykle, jest to powiedzmy jeden cykl. Tutaj mamy całkowity rozstrzał, wiesz, od produkcji stricte Argento, gdzie czujemy ten klimat, gdzie wiemy rzeczywiście, że będą te zbliżenia na ręce, że pojawi się oko i tak dalej, do takich bzdetów jak Upiór w operze, aż po produkcje całkowicie wyjęte z innej bajki, więc zobaczymy. W każdym razie chyba jeszcze zostało 5 albo 6 produkcji. Potem jest, co wy potem wybraliście? Chyba Hostel, mi się wydaje, że potem Hostel wybraliście, żeby był omówiony. Ale to oczywiście muszę sprawdzić i tydzień oczywiście przed zakończeniem będę wam mówił, żebyście mi wrzucali propozycje do nowych kultowych horrorów. Ale tymczasem póki co mamy jeszcze jedną informację o grach wideo. Nie tylko Zelda, panie i panowie, Wes Bell zekranizuje grę Rainer. Nie, że tak będzie, dajcie mi znać, jak się to czyta. Teoretycznie powinienem powiedzieć Rainer. No ale jest to artykuł The Hollywood Reporter. Wes Bell jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych hollywoodzkich reżyserów. Autor widowiska Królestwo Planety Małp właśnie dostał angaż do przygotowania filmu Rainer. Będzie to adaptacja gry wideo pod tym samym tytułem. Rainer to strzelanka wydana w 2017 roku. Akcja gry rozgrywa się w niedalekiej przyszłości w cybernetycznej metropolii Rengkok. Głównym bohaterem jest podrasowany technologicznie psychopata, który stara się uratować porwanego brata. To zmusza go do walki ze skorumpowanym systemem i odkrywania mrocznych tajemnic skrywanych za poświatą neonów nowoczesnego miasta.
I teraz tylko pytanie jest, w którą stronę pójdzie studio, bo to akurat z tym rzeczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo różnie. Sekundkę. Projekt powstaje dla studia Universal Pictures, które ostatnio odniosło spory sukces z ekranizacji gier wideo, czyli Super Mario Bros. 5 koszmarnych nocy. Producentem Reiner będzie David Leitch, odpowiedzialny m.in. za film Kaskader, a scenariusz odpowiada Michael Arlen Ross. Na razie nie jest jasne, kiedy mogą ruszyć zdjęcia do filmu Reiner. Wes Ebel jest bowiem bardzo zajętym reżyserem. W przygotowaniu ma ekranizację kultowej serii gier The Legend of Zelda. Powinien też nakręcić kontynuację Królestwa Planety Małp, panie i panowie. No więc rzeczywiście facet jest zapracowany jak mało kto, można byłoby rzec. Dajcie mi znać, czyta się jak się pisze, dziękuję bardzo, czyli Ruiner powinienem rzec. Dajcie mi znać w ogóle, czy znacie tę grę, no bo wiadomo, że nie mówię o Legend of Zelda, ale o tej Ruiner, bo wygląda ciekawie. Ja tylko dodam, że ta gra powstała w Polsce, pisze ciekawy gier Łukasz. No jakbyś ty nie wiedział, to byłbym bardzo zdziwiony. O proszę bardzo, no to super. To jest bardzo, bardzo fajnie. No, czemu mówiłem, że jestem ciekaw, jak to wyjdzie, ponieważ przed dzisiejszym odcinkiem, albo bodajże na początku chyba Wiktor się pytał, czy będzie recenzja Borderlands i motyw jest taki, panie i panowie, że Borderlands no to jest gra dla dorosłych, tak? Tam się rzeczywiście dużo dzieje, jest bardzo brutalna i taki też miał być film. Powiem więcej, Eli Roth, który go nakręcił właśnie bardzo brutalną grę, bardzo brutalną adaptację tejże gry. No tylko, że potem studio powiedziało, no nie, no my chcemy mieć fajny film, my chcemy mieć po prostu produkcję, która się ma sprzedać bardzo, bardzo wielu osobom. No i zatrudnili Tima Millera, to jest ten reżyser, który dał nam pierwszego Deadpoola oraz Terminator Mroczne Przeznaczenie bodajże. No i on te wszystkie rzeczy dokręcił, do tego stopnia dokręcił tak dużo, że facet, który skomponował muzykę, jemu podziękowali, bo trzeba było nakręcić od nowa muzykę, bo tamta już w ogóle nie pasowała, nie zgadzała się ze scenami. Więc pamiętacie, nieraz mówiłem, że Tim Miller wtedy jeszcze nakręcił Deadpoola oraz Terminatora Mroczne Przeznaczenie i coś się boję, że jeden z tych filmów był wypadkiem przy pracy i właśnie tym filmem był pewnie Deadpool, bo facet tutaj dał ciała po całości, więc no co tu dużo mówić, nie jest za dobrze, nie jest super fajnie, no ale zobaczymy. Stworzyło tę grę studio Raycon Games, no i popatrz, no i też pięknie, to rzeczywiście dobrze, że dajemy radę, że mamy coś, co no, można pokazać światu i jest w porządku. Słuchajcie, teraz przenosimy się do komiksów, troszeczkę sobie pogadamy o tym, co tam słychać w DC, w DCU i w MCU i tak dalej, w innym ZUS i PKP. Więc śmigniemy do tego na początek. James Gunn o postprodukcji Supermana. Artyści wizualni pomagają nam stworzyć magię. No bo się okazało, że do premiery jeszcze długo, a zdjęcia się już skończyły. To jest akurat artykuł od Joe Blow. Prace na planie Supermana zakończyły się w zeszłym miesiącu, ale na premierę wyreżyserowanego przez Jamesa Gunna widowiska musimy jeszcze trochę poczekać. Szef DC Studios w obszernym wpisie w mediach społecznościowych wyjaśnił, co jest powodem tak długiej postprodukcji. W serwisie Threads jeden z fanów napisał o przepracowanych artystach wizualnych, którzy są zmuszeni pracować pod ogromną presją czasu. Często odbija się to na jakości efektów specjalnych. Stojąc na czele DC Studios James Gunn odniósł się do tej wypowiedzi. Gdybyś zrobił research, wiedziałbyś, że w przypadku moich filmów zawsze mieliśmy inne podejście. Zawsze dawałem współpracujących ze mną artystom wizualnym czas, by mogli wykonać swoją pracę porządnie oraz szacunek, na który zasługują, napisał. Dzięki takiemu podejściu jakość efektów wizualnych w tych filmach jest świetna. No i oczywiście to także zasługa moich szalenie utalentowanych przyjaciół ze studia Weta, Frameworks i ILM, czyli Industrial Light and Magic. James Gunn podkreślił, że starannie przygotowuje każdą produkcję, która powstała pod jego skrzydłami. Właśnie dlatego zakończyliśmy zdjęcia do Supermana rok przed premierą. Dlatego już przez wiele miesięcy wcześniej ciężko pracowali nad mnóstwem ujęć. Dlatego z zapałem zabieramy się za montaż jeszcze w trakcie zdjęć. Dlatego przygotowuję się tak żarliwie i dlatego kręcimy tylko na podstawie zakończonych scenariuszy. A Supergirl, której nie reżyseruję, jest traktowana w taki sam sposób. Nie mogę się nachwalić artystów wizualnych, którzy pomagają nam tworzyć magię. Okej, w porządku. Premiera Supermana zaplanowana jest na lipiec 2025. Teraz będzie problem, panie i panowie, jeżeli po takich zapowiedziach James Gunn nie dowiezie,
to będzie niezła, jak to mawiał kabaret Neonówka, będzie ryfa na parafii, nie? Tak rzeczywiście może panie i panowie być, ale zobaczymy, mam nadzieję, że tak nie będzie. Jeżeli chodzi o ten serial, nie wiem jak do tego podejść. Mowa oczywiście o World of Wakanda, czyli Świat Wakandy, nowy serial Marvela ze świata Czarnej Pantery, panie i panowie. Jest to akurat artykuł Comic Book News. Specjalizując się w ujawnianiu hollywoodzkich sekretów, reporter Daniel Richman twierdzi, iż Marvel pracuje nad nowym serialem, który rozbudowuje mitologię Czarnej Pantery. Jego roboczy tytuł to World of Wakanda. Sekundkę, tutaj zaczynam się zaraz. To jest bodajże drugi artykuł, który wam dzisiaj czytam, który rozpoczyna się od w takiej mniej więcej frazy, że specjalizując się w ujawnianiu hollywoodzkich sekretów, reporter Daniel Richman twierdzi i tak dalej, i tak dalej. I to jest artykuł Comic Book News. Czy nie wydaje wam się, że jeżeli tyle cytują Daniela Richmana, którego również obserwuję na Twitterze, czy tam Xie, jak to woli, jeżeli tyle go cytują, no to chyba byłoby sensownie, powiedzmy, zasubskrybować jego profil, jego kanał, stronę na Xie i mieć bezpośredni dostęp do niego. Tylko oczywiście to kosztuje, tak? Więc zamiast tego oni wolą posłużyć się już opracowanym artykułem. Czy wam nie śmierdzi to? Bo powiedzmy portal, który robi stricte dobre newsy, dobre wiadomości, powiedziałem newsy, nie? Informacje, no to w tym momencie wiemy, że piszemy często o Richmanie, wchodzimy na jego stronę, na jego kanał, na jego profil i prosto od niego mamy informacje i nie musimy się w tym momencie posiłkować innymi, co nie? Trochę takie to dziwne, tak, że tak powiem, nieprofesjonalnie brzmi. No ale to już tylko i wyłącznie moje czepianie się Filmwebu. W przeciwieństwie do zapowiedzianego pod koniec ubiegłego roku animowanego Eyes of Wakanda, nowy projekt będzie serialem aktorskim. Jego szczegóły trzymane są na razie w tajemnicy. Richman spekuluje jednak, że twórcy mogą sięgnąć po pomysły, które pierwotnie miały zostać wykorzystane w skasowanym serialu o generał Okoye. Tak, bo to oczywiście feminatyzmy. Przywódczyni Dora Milia, gwardii przybocznej króla Wakandy. Nie wiadomo, sekundka, pauza, nie wiadomo, czy w realizację World of Wakanda będzie zaangażowany Ryan Coogler, reżyser i współscenarzysta 2 części Czarnej Pantery. Aktualnie filmowiec pracuje nad widowiskiem o wampirach z Michaelem B. Jordanem w roli głównej. W planach ma również m.in. produkcję tzw. rebootu z Archiwum X. W czerwcu 2022 roku w wywiadzie dla New York Times dla New York Times przyznał jednak, że chciałby pozostać w świecie Wakandy tak długo, jak tylko szefostwo Marvela pozwoliłoby mu na to. Okej, sekundkę, bo mi się tutaj włączyło mi się coś, proszę bardzo, jakaś reklama. Pierwszy film Czarna Pantera okazał się jednak jednym z największych sukcesów w historii studia. Film z 2018 roku zarobił na całym świecie ponad $1,300 milionów, a także zdobył 3 Oscary. Ponadto jako pierwsza i jedyna na razie produkcja zanim Marvela otrzymał nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej dla filmu roku. Kontynuacja Czarna Pantera Wakanda w moim sercu miała premierę w 2022 roku i była słabym filmem. Okej, to rzeczywiście nie wygląda to za dobrze, za ciekawie, no wygląda tak jak jest, no ale rzeczywiście zobaczymy jak to będzie. Tutaj patrzę co piszecie, że co? Będzie reboot z Archiwum X? Powiem ci paradoks tak, to będzie zaraz taka redundancja, bo paradoksalnie wczoraj wieczorem widziałem film dokumentalny Millennium After the Millennium, czyli o tym, jak powstawał serial Millennium, którego twórcą był Chris Carter, ten sam gentleman, który właśnie napisał z Archiwum X. No i to były właśnie informacje o tym, że fajnie byłoby, aby coś zrobić z Archiwum X. No na to wygląda, że będzie się coś działo w świecie Muldera i Scully. Nie tak dawno, chyba na Netflixie. Inaczej, na Netflixie, Disneyu albo na Amazon Prime. Któreś z tych platform ma z Archiwum X wszystkie odcinki, bo pamiętam, że jakiś czas temu zacząłem oglądać od pierwszego odcinka i wiem, że akurat to było dostępne. Więc no tak to będzie. Z Archiwum X nie może powstać, bo tylko Elon Musk ma prawa do litery X. No coś rzeczywiście w tym jest. Możliwe, że tak będzie, że tylko i wyłącznie on może zobaczyć. Więc skoro tylko i wyłącznie on może to zrobić, bo ma prawa do litery X, to póki co zostaniemy przy MCU, przy tych 3
literkach, ależ pięknie mi to dzisiaj idzie, naprawdę pięknie. Ultron wraca do Marvela. James Spader ponownie użyczy mu głosu, twierdzi Variety. A Variety to nie byle coś. Dobra. Zbliża się kolejny czas Ultrona. James Spader powróci jako złowroga sztuczna inteligencja z uniwersum Marvela. Postać pojawi się w na razie niezatytułowanym serialu, którego bohaterem będzie Vision Paul Bettany. Jak będziecie pytali, który Vision, przecież Vision odłożył łóżkę, czyli to mam dla was odpowiedź. Vision technicznie rzecz biorąc zginął. No, nie czytałem tego artykułu. Vision technicznie rzecz biorąc zginął w widowisku Avengers Wojna bez granic, ale wrócił do życia w serialu WandaVision. Najpierw za pośrednictwem magii, a następnie technologii. Vision, którego zobaczymy w serialu, to prawdopodobnie pozbawiony wspomnień biały Vision, jakiego widzieliśmy w finale serialu. No to już wiecie. Vision i Ultron mają oczywiście wspólną historię. To Ultron stworzył jego syntetyczne ciało Visiona, ale Tony Stark połączył je ze swoim asystentem AI znanym jako Jarvis. W rezultacie powstał Vision, który w finale czasu Ultrona stawił czoło złemu robotowi. Czy ja wiem, czy można o Ultronie mówić per robot? Może się wkurzyć. Wydawało się, że go zniszczył, ale sądząc po powrocie Spadera do roli, wygląda na to, że przynajmniej jakaś jego część przetrwała. Showrunner serialu jest Terry Matalas, m.in. znany z Star Trek Picard. Premierą zaplanowano na 2026 rok. Zdjęcia mają ruszyć w Anglii w 2025. Drogi filmie, w 2025, nie w 20205. To jest taka delikatna różnica. Jak już coś kopiujecie, oj, nie ten, jak już coś kopiujecie, to już kopiujcie to przynajmniej dobrze. Już patrzę, co piszecie, panie i panowie, co tutaj się dzieje. Na Disney+. Dziękuję bardzo, więc na Disney+, panie i panowie, możecie sobie obejrzeć z Archiwum X. No tak, zgadzałoby się, bo to było 20th Century Fox Television, a Foxa kupił Disney. Dziękuję ci bardzo, Paradox. Widzisz, czasami takie rzeczy mi wychodzą z głowy. Słuchajcie, cały czas jeszcze pozostajemy w świecie komiksów, przynajmniej przez najbliższe 2 sekundy i wiem, że zaraz osoby będą się tutaj do mnie czepiały, że słuchaj, nie komiks, a anime, a manga, a to, a tamto, no ale tak to rzeczywiście jest, że postanowiłem akurat to umieścić w tym cyklu. Aktorski One Piece. Nefertari, Kobra obsadzony. Fani mogą być zadowoleni. Przepraszam bardzo. Fani mogą być zadowoleni? Deadline, oczywiście artykuł od nich. Prace nad drugim sezonem aktorskiego serialu platformy Netflix One Piece trwają w najlepsze w RPA. Do sieci więc docierają kolejne informacje na temat nowych osób w obsadzie. Dziś dowiedzieliśmy się, że w drugim sezonie pojawi się Nefertari Kobra. Władca Alabasti jest królem dobrotliwym, miłującym pokój i swoich poddanych. W serialu zagra go, uwaga, próbuję przeczytać, Sendhil Ramamurti, aktor lepiej znany z seriali o superbohaterach Herosi oraz Flash. Sendhil Ramamurti nie jest pierwszą nową osobą w obsadzie i oczywiście, że nie jest, dlatego chciałem tutaj opowiedzieć o 2 kolejnych osobach, które dołączyły do serialu, panie i panowie, ale do tego muszę zmienić oczywiście tutaj inaczej udostępnić to, co nie udostępniałem, żeby było udostępnione, bo będzie oczywiście tak czy tak, tak, proszę bardzo. Powiększa się obsada serialu One Piece, jak najbardziej. W ekranizacji słynnej mangi i również słynnego anime pojawi się doktor Kureha i doktor Hiriluk. Kto zagra? Proszę bardzo. Katie Sagal i Mark Herelick wystąpią w drugim sezonie One Piece. Sagal wystąpi jako doktor Kerueha. Jeżeli wydaje wam się podobna ta twarz, panie i panowie, no to jest jak najbardziej Peggy Bundy. Natomiast Herelick pojawi się jako doktor Hiriluk. Proszę bardzo. Sagal znana jest m.in. z seriali Synowie Anarchii i The Connors. No chyba zapominacie, no dajcie spokój, no świat według Bundy. Herelick ma w swojej filmografii takie produkcje jak Uznany za niewinnego czy Kaznodzieja. Będą oni towarzyszyć ogłoszonym wcześniej nowym członkom obsady oraz gwiazdom pierwszego sezonu produkcji. No i wygląda to bardzo ciekawie. Pamiętam, że pierwszy sezon naprawdę mnóstwo pochwał zebrał, że dobre, że fajne, że ciekawe. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało tym razem, czy też dadzą radę, czy rzeczywiście jednak no aż tak fajnie nie będzie. Ja, panie i panowie, przypomnę, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w Hollywoodzie, wszelkiego rodzaju informacje ze świata Hollywoodu. Jak lubisz takie materiały, takie odcinki na żywo, my się spotykamy tutaj co tydzień o 19:00,
o 20 czasu polskiego, 19 czasu irlandzkiego, bo stąd nadaję. Także zapraszam i będziemy gadać. Lecimy dalej, panie i panowie. No tak, ale czasami przychodzi taki moment w życiu, że no niestety trzeba pomówić o tym, że PESEL-u nie oszukasz, a ostatnimi czasy jest bardzo, bardzo źle i mnóstwo zacnych aktorów, aktorek, w ogóle postaci świata kultury odchodzi od nas, panie i panowie. Zmarł Wojciech Paszkowski, legenda polskiego dubbingu, odeszła w wieku 64 lat, podaje film polski.pl. Zmarł jeden z najbardziej charakterystycznych głosów polskiego dubbingu, Wojciech Paszkowski, który całe pokolenie mogą kojarzyć jako głos Majka Wazowskiego czy doktora Dundersztyca, odszedł w wieku 64 lat. Panie i panowie, kilka oczywiście najciekawszych ról, kilka informacji. Pan Wojciech wychował regularnie na łamach całej swojej kariery od wcieleń w Niedźwiedziu w dużym niebieskim domu. To akurat moje dzieciaki już kojarzą, przez Świat według Ludwiczka, Kotka Ika, po Krowę i Kurczaka i Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster. Seriale animowane były domeną Paszkowskiego, zapewniając mu możliwość dostarczania niezwykle zróżnicowanych, charakterystycznych wcieleń, panie i panowie. Ale to nie tylko akurat te. Inne role to chociażby Dr. Dundersztyc w disneyowskiej animacji Phineas i Ferb. Role głosowe Paszkowskiego to jednak nie tylko seriale animowane, to też wcielenia kinowe i pełnometrażowe. Miasteczko Halloween, Ojciec Gąsior w serii Kung Fu Panda, Mike Łazowski w Potworach i Spółce, czy Timon w Królu Lwie 3, gdzie perfekcyjnie zastąpił Krzysztofa Tyńca. Każdą z ról zupełnie inna, każda też przyciągająca do filmu, niezwykle zapadająca w pamięć dla polskich widzów. W swojej karierze wystąpił w ponad niewiarygodnej liczbie 703 produkcji, na które składają się filmy pełnometrażowe, animowane, aktorskie, seriale, filmy oraz gry, panie i panowie. No niestety, panie Wojciechu, zdrówko, wiem, że to herbatka tylko i wyłącznie, ale ostatnimi czasy są rzeczywiście bardzo złe dla nas jako odbiorców, bo mnóstwo zacnych twórców odchodzi, no i co tu dużo mówić. Tak niestety to wszystko się toczy, ale PESEL-u nie oszukasz. Słuchajcie, tak, no teraz pora pomówić o tej mroczniejszej części kinematografii, czyli pomówimy troszeczkę o horrorach, o straszakach. Trzeba pomówić o serialowym Piątku 13, o Anakondzie, oczywiście o tak zwanym spin-offie Megan, czyli Soulmate. Będzie też o miasteczku Salem, nowa wersja, oraz jak najbardziej o Pinocchio Unstrung, czyli Pinocchio uwolniony ze sznurków. Niech tak będzie, powiedzmy, póki co. Może tak być, panie i panowie. Zaczniemy od Jasona Voorheesa, a czemuż by oczywiście nie. Serialowy Piątek 13 uratowany, podaje nam portal Deadline. A24 nie poddaje się i podejmuje kolejną próbę realizacji serialu Crystal Lake. Projekt pomyślany jako prequel kultowego horroru Piątek 13 zyskał nowe życie. Jak donosi portal Deadline, studio zatrudniło nowego showrunnera, został nim Brad Caleb Kane. Prequel, czyli krótko mówiąc, opowiedzą nam o tym, co się wydarzyło, zanim Pamela Voorhees zaczęła szaleć. Brad Caleb Kane to scenarzysta, który właśnie pracuje jako showrunner przy serialu It Welcome to Derry, czyli nowa odsłona przygód Pennywise'a. Ten projekt pomyślany jest jako prequel dylogii To, kasowego horroru powstałego na bazie prozy Stephena Kinga. Kane ma też na swoim koncie scenariusz do takich serialów jak Fringe, Piraci i Wojownik. To jest właśnie oto ten, panie i panowie, gentleman. To akurat nie jest on, to jest inny gentleman zwiący się Fraser Harrison, tak mi się wydaje, ale zobaczymy zaraz. Crystal Lake, pauza zwiastunu. Crystal Lake został zapowiedziany w 2022 roku po zakończeniu długiej i wyczerpującej batalii sądowej o prawa autorskie nad cyklem Piątek 13. Pierwotnie jego showrunnerem miał być Brian Fuller, ten jednak w maju poinformował, że A24 postanowiło rozwijać projekt w innym kierunku, więc nie jest już z nim związany. Przypomnę, że w Hollywood, no myślę, że ogólnie w Ameryce jest takie prawo, że chyba po 35 latach prawa do scenariusza wracają do oryginalnego twórcy. Tak było między innymi, jeżeli chodzi o bracia Tomasów, jeżeli chodzi o braci Tomasów i Predatora, jeżeli chodzi o Terminatora i Jamesa Camerona, no i tak samo było tutaj w tym przypadku. No udało się, rzeczywiście dogadali się, o tym było kilka ładnych miesięcy temu.
Szczegóły Crystal Lake nie są na razie znane. Kiedy za serial odpowiadał Fuller, mówiło się, że jego akcja miała rozpocząć się bezpośrednio po tragicznym utonięciu Jasona Voorheesa, a więc jeszcze przed wydarzeniami z pierwszego piątku 13. W związku z wojną o prawa autorskie cykl o Jasonie pozostaje w zawieszeniu od 2009 roku, kiedy to swoją premierę miał tak zwany reboot piątek 13. Co jeszcze więcej na temat jest? Nie ma nic. No czyli ruszy. Mam nadzieję, że ruszy. A24. Ciekaw jestem, kto jest związany z tą produkcją, a inaczej, kto ma prawa do piątek 13. Tego oczywiście nie będę pokazywał, ale to zobaczymy, może będzie studio przynajmniej pokazane. Studio Paramount Pictures. Ok, czyli Paramount Pictures to nie jest, oni chyba mają platformę Paramount Plus, więc teoretycznie oni nie są związani z żadnym z gigantów, czyli Netflixem, Disneyem, więc no może być coś fajnego, mogą pójść w swoją stronę, bo też dobrze wiecie, że skoro mają swoją platformę VOD, to będzie odbiór, tak? No wiadomo, że Paramount Plus jest w Stanach, w Irlandii też między innymi jest, czyli w Wielkiej Brytanii, w Polsce jeszcze nie ma, ale pewnie się mogą spokojnie dogadać z Netflixem czy z innymi platformami i śminą. Nie byłoby problemu. No wreszcie horrory, no widzisz, jakoś tak się złożyło, że akurat dzisiaj horrory są na samym końcu. Serial tak potrzebny jak nowy film z koncertów U2. No widzisz, U2 zespół irlandzki, a ja akurat nie lubię i powiem Ci więcej, Pawle, większość Irlandczyków uważa Bono za buca i to wszystko w tym temacie. Będą pokazywać, jak dzieciaki znęcały się nad Jasonem. No nie, no ma być po wydarzeniach w tejże materii, tak? No. Zapraszam na swój profil, nie ma problemu, Miłoszu, pewnie odwiedzę Cię na Instagramie, także pewnie raczej później. No w porządku, dobrze, no wiadomo, że Paramount nie kręci aż tylu rzeczy, platforma Paramount Plus nie jest aż tak bardzo rozpoznawalna i nie ogląda jej tyle osób. Mówiłem Wam bodajże w zeszłym tygodniu albo 2 tygodnie temu, że Apple Plus TV postanowiło zmniejszyć kwotę wydawaną na produkcję, bo oni mają miesięcznie tyle godzin oglądanych, ile Netflix ma w ciągu dnia. Więc rzeczywiście, jakbyś tak pewnie poszukał informacji na temat tego, ile godzin jest wyświetlanych, no to domyślam się, że ten Paramount Plus tam, wiesz, powiedzmy pod koniec pierwszej dziesiątki się gdzieś tam wbija, bo nie wydaje mi się, że za bardzo, bo też pamiętaj, że oprócz tego, że mamy tych gigantów właśnie jak Amazon, jak Netflix, Disney, czy tam powiedzmy chociażby Apple TV+, mamy też lokalne, tak, mamy tam powiedzmy każdy kraj, albo większość krajów ma swoje lokalne platformy VOD, oglądane mniej lub bardziej, ale one oczywiście cały czas są. Słuchajcie, dalej lecimy w straszaki, tym razem Anaconda. Pamiętacie Anacondę? Oczywiście, że tak. Czarna Mamba, o niej przecież śpiewał Maciej Maleńczuk. Będzie nowa wersja w obsadzie Jack Black i Paul Rudd. Podaje nam The Hollywood Reporter. I to jest rzeczywiście informacja, która mnie interesuje, bo Jack Black, pojawienie się jego, i ja wiem, że komicy, co chociażby udowodnił niejednokrotnie Jim Carrey, mają drugie dno i potrafią zagrać rewelacyjnie w dramatach, w mocniejszych filmach, nie tylko w komediach, ale jakoś postać Jacka Blacka, ta jego rubaszność, no to sprawia mi, że bardziej mi się wydaje, że bliżej temu filmowi do horrorowej komedii, komediowego horroru niż do Straszaka pełną gębą. Ale zobaczymy. Popatrzmy, co jest napisane. Należące do Sony Studio Columbia Pictures próbuje raz jeszcze odświeżyć kultową serię Anaconda. Poprzednie podejście w 2020 roku zakończyło się fiaskiem. Teraz jednak w projekt zaangażowały się gwiazdy Jack Black Borderlands i Paul Rudd Ant-Man z filmów Marvela. Znowuż jaka wtopa. Napisane jest o fiasku i tak dalej i wpisują Borderlands i Ant-Man z filmu Marvela, a ostatni Ant-Man to było dno kompletne, Borderlands poległ, więc już nie byłoby lepiej wpisać Jack Black z filmu Szkoła Rocka i Paul Rudd. Mamy horrory, na przykład z filmu Halloween czy cokolwiek innego, albo znany z serialu Przyjaciele. No dobrze. Jak podaje The Hollywood Reporter, Anaconda nie będzie prostym rebootem filmu z Jennifer Lopez. Trzeba pamiętać, że w tamtym filmie oprócz Jennifer Lopez oczywiście wystąpił jeszcze Eric Stoltz, tam był jeszcze John Voight i chyba Owen Wilson, a także na pewno był Ice Cube, czy Ice-T, nie Ice Cube.
Zamiast tego będzie opowieścią o grupie przyjaciół przechodzących kryzys egzystencjalny, czyli tak, średni wiek. Są wielkimi fanami filmu Anaconda i dlatego postanawiają nakręcić jej reboot. Kiedy jednak trafiają w plan amazońskiej puszczy, zamiast kręcić film, będą musieli walczyć o życie z prawdziwą anakondą oraz równie bezwzględnymi przestępcami. Tak, będzie śmieszne. Będzie śmiesznie, panie i panowie. Przynajmniej tak to rzeczywiście wygląda. W obsadzie są już Jack Black i Paul Rudd. Kogo dokładnie zagrają, tego nie wiadomo. Niektóre źródła mówią, że Black ma podobno wcielić się w reżysera. Czyli co? Czyli to samo co w King Kongu? Który jednak zarabia na życie jako realizator filmów z wesel. No musi być parodia, musi być śmiesznie. Rudd byłby aktorem, który kiedyś grał w serialu policyjnym, ale teraz jego sen o sławie wydaje się coraz mniej realny. Inne źródła twierdzą, że jest odwrotnie. Rudd będzie reżyserem, a Black aktorem. Wiemy za to, kto wyreżyseruje nową Anacondę. To Tom Gormican. Jest również współautorem scenariusza, który przygotowuje również z Kevinem Eatenem. Panowie doskonale się znają, nakręcili wspólnie Nieznośny ciężar wielkiego talentu z Nicolasem Cage'em, grającym Nicolasa Cage'a. Więc jeżeli ktoś myśli, że to będzie film na poważnie, to nie bardzo. Popatrzmy, co jeszcze panowie zrobili. Zobacz pełną filmografię. Jako reżyser. Co tam Tom Gormican zrobił? Nieznośny ciężar wielkiego talentu i Ten niezręczny moment. That awkward moment. I to jest co? Komedia romantyczna. Więc drodzy moi kochani widzowie, jeżeli myślicie, że to będzie poważne kino, poważny straszak, tak jak to było przy okazji oryginału, no to niestety musimy się rozczarować. Już tutaj patrzę, co piszecie. Oj, dużo piszesz mi już. Lubisz remake filmu Koszmar z ulicy Wiązów? Nie lubię, uważam, że jest beznadziejny. Będzie chyba Annabelle 4 możliwe, nie pamiętam. Dlaczego nie lubisz Laleczki Hamila? Bo nie jest ciekawy, nie jest interesujący. Film jest oparty tylko i wyłącznie o efekty specjalne, a nie o fabułę. Dobra, lecimy dalej, co to jest napisane. Chodzi bardziej o to, że mieli koncerty w Las Vegas i film będzie puszczany tylko w Vegas. Niech będzie, naprawdę oni mieli w tym The Sphere, tak? To się nazywało rzeczywiście ta hala, właśnie nie hala, ta sala cała, która jest pokazana. Niech sobie śmigają YouTube, niech sobie robi co chce. W Irlandii jest spalony, tak samo jak Conor McGregor. To jest zabawne, że dwóch chyba obecnie najbardziej znanych Irlandczyków, a naród ich nie trawi po prostu i uważa ich za buców. No ale zdarza się, panie i panowie, nie wszystkich trzeba kochać. Słuchajcie, zostajemy cały czas w świecie straszaków, oczywiście, że tak. Znacie ją z The Boys, teraz wystąpi w spin-off Meghan. Deadline nam podaje, oczywiście, że ją pamiętamy, przyszła możliwe, że pani prezydent. Oczywiście w serialu The Boys. Obsada Soulmate spin-offu Meghan nabiera kształtu. Jak podaje portal Deadline, angaż otrzymała znana z serialu The Boys Claudia Dummett. Soulmate to historia mężczyzny, który kupuje androida, aby poradzić sobie ze stratą niedawno zmarłej żony. Próba przekształcenia nieszkodliwego robota w prawdziwie świadomą partnerkę kończy się jednak stworzeniem morderczej bratniej duszy. Film ma być utrzymany w klimacie kręcony w Hollywood w latach 90. dreszczowców o przemocy domowej. Twórcy dadzą do niego jednak wątek nowoczesnej technologii. No i pięknie, super. Na razie nie ujawniono, kogo zagra Dummett. Do głównych ról już wcześniej zostali zaangażowani David Rysdale i Lily Sullivan. Za kamerą stanie Kate Dolan, która jest również przygotowała scenariusz. Drogi filmowie, naprawdę sprawdzajcie, co piszecie. Nie która jest również, tylko która przygotowała scenariusz. Za projekt odpowiadają studio Atomic Monster i Blumhouse, które oczywiście wyprodukowały Meghan. Tamten film niespodziewanie okazał się wielkim hitem, zarabiając w kinach $180 milionów przy 12-milionowym budżecie. Była to historia żywej lalki. Cudu sztucznej inteligencji, która została zaprogramowana w taki sposób, aby być najlepszym przyjacielem dziecka i największym pomocnikiem rodzica. No dobrze, oczywiście to nie będę dalej czytał, bo chyba dużo osób oglądało Meghan i wiemy, jak to się skończyło. Tak, to uniwersum jest koszmarnie duże. W założeniu oczywiście. Taki jest pomysł, tak to ma być. No zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Pożyjem, uwiliem. Także zobaczymy. Dziękuję bardzo za suba z dzwonem, Miłoszu. Dziękuję pięknie, bardzo mi to cieszy. Zobaczę, wiecie co,
Jak już wyjdzie ten Soulmate, to może rzeczywiście wtedy nagram po raz drugi recenzję Megan, bo ja już raz recenzję Megan nagrałem i to wam o tym mówiłem, dosyć długą, zresztą półgodzinną. Przy czym okazało się, że jak debil nie włączyłem mikrofonu, no i to wszystko moglibyście oglądać po prostu przez pół godziny. A to akurat nie o to rzeczywiście w tym wszystkim chodzi. A sztuczna inteligencja jeszcze chyba nie jest na tyle dobra, żeby móc wyczytać z ruchu moich ust, co ja chcę powiedzieć, tym bardziej, że moja dykcja jest beznadziejna i to w ogóle pewnie wyszłoby na opak. No ale tak to rzeczywiście jakoś wygląda, panie i panowie. Miasteczko Salem. Tak, mam pierwsze zdjęcia z nowego miasteczka Salem. Film trafi na Maxa jeszcze w tym roku, podaje Joe Blow po raz wtóry. Oczywiście to nie mam ja, tylko bodajże Vanity Fair akurat tutaj widzę. Nowa adaptacja Miasteczka Salem coraz bliżej. Film w reżyserii Gary'ego Dobermana, który miał już okazję pracować nad przeniesieniem na ekran prozy Stephena Kinga, między innymi to, a także to rozdział drugi, trafi na platformę Max jeszcze w tym roku. Zobaczcie pierwsze zdjęcie z planu, bardzo chętnie zaraz zobaczymy. Bohaterem nowej wersji Miasteczka Salem jest grany przez Louisa Pullmana pisarz Ben Mears, który w poszukiwaniu inspiracji do nowej powieści wraca w rodzinne strony. Gdy odkrywa, że miasteczko zostało opanowane przez żądnego krwi wampira, staje na czele garstki wyrzutków gotowych do walki ze złem. Proszę bardzo, oto pierwsze zdjęcie z planu. Widać je? Możemy jeszcze powiększyć, super. To są oczywiście, tak jak najbardziej, zdjęcia Vanity Fair. Czyli dosyć, klimatycznie wygląda fajnie. O, proszę bardzo, to wygląda, to będzie na pewno fajny straszak, tak zwany jumpscare. No, bardzo ładnie to kolorystycznie przynajmniej wygląda. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. O, no, czas pokaże, panie i panowie. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej przyzwoicie, bo z adaptacjami Kinga jest bardzo różnie. Najczęściej one są nieudane, tak samo jak przy okazji Dina Kunca. Też Stephen King, wielkim pisarzem. Wielkie problemy, już się wyłączam. Louisowi Pullmanowi partnerować będą m.in. Mackenzie Lee i Bill Camp. Film Gary'ego Dobermana nie jest pierwszą adaptacją książki Stephena Kinga. W 1979 roku na ekrany trafiła wersja Toba Hoppera z Davidem Soulem w roli głównej. Tobe Hopper to ten gentleman od teksańskiej masakry biomechaniczną, a David Soul to taki gentleman, który występował w takim serialu o tytule Starsky i Hutch. W 2004 roku zadebiutował z kolei film Michaela Solomona. W Ben Mearsa wcielił się w nim Rob Lowe. Według pierwotnego planu Salem Slot miało trafić na ekrany kin w 2022 roku, no ale rzeczywiście nie doszło z różnych względów. Stephen King to jeden z najpopularniejszych współczesnych pisarzy. Jego proza od lat stanowi inspirację dla filmowców. No jak najbardziej jest akurat bardzo płodnym twórcą, właściwie Hollywood akurat jest bardzo płodny w przerabianiu jego twórczości. Tutaj przy okazji odpowiem na pytanie Miłosza, czy czytałem It, czyli to. Tak, jak najbardziej czytałem i w pewnym momencie wydaje mi się, że Stephen King za bardzo, to co wziął, to powinien wziąć połowę, bo scena w kanałach z naszymi dzieciakami jest po prostu głupia i będzie rzeczywiście żałośnie. Tak to rzeczywiście jest. To już patrzę, co piszecie. Dobra, lecimy dalej, bo Pinokio sam się nie opowie, panie i panowie. O Pinokio trzeba też będzie. I mam pytanie, czy na końcu lat dziecięcych Beverly młoda? Tak, jak najbardziej. Pozwoli, że tego nie powiem, bo akurat skoro twórcy postanowili usunąć tę część z filmu, zarówno z tego lat 90., jak i później, to akurat nie mogę, a ostatnio miałem przez to problemy, bo gdy robiłem właśnie chyba jeden z odcinków, kiedy omawiałem to, no to rzeczywiście tam algorytm coś wyhaczył, musiałem chyba usuwać, czy w ogóle kasować. Słuchajcie, po morderczym puchatku czas na Pinokia. Zobacz plakat, podaje nam Bloody Disgusting. Uniwersum tanich i krwawych horrorów z cyklu Puchatek, krew i miód, czyli Puchatkoverse, oficjalnie powiększa się. W październiku rozpoczną się zdjęcia do Pinocchio Unstrung. W sieci właśnie pojawił się oficjalny plakat. Pinocchio Unstrung to część filmowego uniwersum, które ukochane postacie z bajek dla dzieci przemienia w morderczych i sadystycznych psycholi. W kinach mieliśmy już okazję obejrzeć dwie części Puchatka, krew i miód. Przypomnę, że pierwsza beznadziejna, druga dobra.
Obie są zrecenzowane na kanale. W przygotowaniu są też filmy o Bambi i Piotrusiu Panie. Zdjęcia do Pinocchio Unstrung ruszają w październiku. Jego plakat wygląda tak, już wam pokazuję. Już tutaj powiększę, czy możemy bardziej? Możemy. Tutaj widać, że Pinokio odciął sobie żyłki, na których był przytrzymywany. Domyślam się, że ta łapa to jest ręka Pinokio, ręka Geppetto, jego twórcy. Szczegóły fabuły, sekundkę, pauza. Szczegóły fabuły nie są na razie ujawnione. Wiemy jednak, że za reżyserię odpowiadać będzie Rhys Frake Waterfield, który zapowiada, że będzie to jego najdroższa produkcja w karierze. Wiemy również, że lalkę Pinokia przygotowuje legenda praktycznych efektów specjalnych Todd Masters. Rhys Frake Waterfield, jeżeli mi pamięć nie myli, to on właśnie zrobił 2 poprzednie Kubusiaki, Puchatki. Jak najbardziej tutaj widzicie, że 1 i 2 on śmignął, więc to jest od niego. No, tutaj jest tak na dwoje babka wróżyła, bo pamiętam przecież, że pierwszy Kubuś był beznadziejny i pojechałem po nim jak po burej kobyle, że tak powiem. I było słabo, ale drugi mi się już bardzo podobał, Kubuś Puchatek, bo tam było rzeczywiście wszystko wyjaśnione, pokazane, powiedziane co, gdzie, jak i kiedy. No i mam nadzieję rzeczywiście, że pójdą tym tropem drugiej produkcji, że rzeczywiście pójdą w no już nie taką nachalną głupotkę, tylko w tym momencie, skoro ma być najdrożej, no też nie czarujmy się, bo Kubuś Puchatek drugi nie kosztował nie wiadomo ile, więc to nie jest tak, że nagle stwierdzą, to my musimy zrobić produkcję za 200 milionów na przykład dolarów, a w tym momencie sprawdzę na IMDb, ile kosztowała pierwsza część, bo tutaj powinny być takie informacje ujawnione, mi się tak wydaje. Tak, film miał budżetu $1 milion, czyli tam powiedzmy jakieś 800 000 euro, a to jest Brytyjczyk, więc powiedzmy 700 000 funtów, więc nawet jeżeli w tym momencie stwierdzą, no to my wydajemy $1 milion, czyli około powiedzmy $1,5 miliona, to aż tak bardzo nie będzie. No zobaczymy. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć faceta 180 cm z maską Pinokia. No mam nadzieję, Pawle, że to jednak pójdzie w inną stronę i chciałbym rzeczywiście, żeby to było zrobione w ten sposób, że no jeżeli już dają Pinokia, to albo go zrobią metodą poklatkową, albo będzie to całkowicie tak zwane CGI, czyli komputerowo generowany efekt, no bo wiesz, ubierać kogoś w strój, no to też niespecjalnie może być dobre. Oskarze, musisz przełomnieć, panie premierze byłym, dawaj o co chodzi z panem premierem byłym i o którego, bo mieliśmy ich rzeczywiście kilku. Chcę zobaczyć, jak Pinokio walczy z Megan, to byłby crossover. Mi się wydaje, że chyba bardziej realnym jest w tym momencie Megan kontra Chucky, bo zresztą Don Mancini, czyli twórca Chuckiego, powiedział, że on widzi Chuckiego wszędzie. Chucky kontra Freddy, Chucky kontra Jason, Chucky w kosmosie, Chucky versus Leprechaun. On bardzo chętnie by takie rzeczy poruszał, poopowiadał. Zresztą taki był koncept oryginalny, kiedy zaczął powstawać te rzeczy właśnie typu narzeczona Chuckiego, dziecko Chuckiego i tak dalej. To miało być po prostu potoczone już w tą stronę, wiecie, przymrużone oko i dziękuję bardzo. I jedziemy. Aha, chodzi o tego Pinokia ci chodziło, widziałeś. No możliwe rzeczywiście, że coś w tym będzie, ale to musimy rzeczywiście poczekać. Miłosz pisze, oglądałem 2 Puchatki, pierwsza część, no ale druga była lepsza. Według mnie druga była bardzo w ogóle ciekawym projektem, bardzo dobrym według mnie filmem. O co się stało? Dla Goździkowej muszę wziąć, bo niewyraźny byłem. No i teraz, że rzeczywiście już wszystko jest w porządku. Więc tak to wygląda, panie i panowie. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o tego Pinokia. No mam nadzieję, że to będzie jakaś tam powiedzmy w miarę sensowna produkcja, a nie będzie po prostu jakieś kompletne dno, wiecie, dna i od dna się oberwało. Słuchajcie, jeszcze oczywiście, bo nie może być inaczej, jest jeszcze pora na shorty, ale shorty to oczywiście nie są krótkie filmy, które mam dla was przygotowane, tylko to są rzeczy, o których krótkie materiały, które wam chciałem pokazać, które powstawały w ciągu ostatniego tygodnia, ale zanim to zrobię, dziękuję naprawdę, wielkie dzięki, wielkie brawka dla wszystkich, którzy są obserwującymi na grupie Marcinowe Recenzje, bo w tym tygodniu kliknęło nam 13 000 obserwujących, naprawdę jesteście super, jesteście rewelacyjni, dziękuję wam bardzo. Drogi widzu, jeżeli chcesz dołączyć, no to w opisie jak najbardziej jest link do Marcinowej Recenzji, do grupy na Facebooku Marcinowe Recenzje. Akurat ja dokładnie prowadzę tę grupę, możesz wejść,
nie grupa, fanpage, przepraszam, fanpage, tak zwany fanpage Marcinowych recenzji, możecie wejść, wskoczyć, więc możecie dać obserwacje. Tak, obserwacje są na Facebooku, więc możecie. A teraz, panie i panowie, shorty, czyli co tutaj się wydarzyło w minionym tygodniu, tylko i wyłącznie krótkie informacje, czas start. Postacie potwierdzone dotychczas dla filmu Avengers Doomsday. Jest to Doktor Doom, Doktor Strange, Fantastyczna Czwórka, także Thunderbolts. Wiemy już w tym momencie, że te osoby pojawią się w nowym filmie, panie i panowie. Cholo Mardiena potwierdził, że Kumail Nanjiani został obsadzony w roli Boostera Golda w DCU. Czyli on jak najbardziej, ten aktor będzie się pojawił jako Booster Gold. Zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie. Filmy, których premiera jest zapowiedziana na 2026 rok. To Avengers Doomsday, Batman 2, kolejna część Duny, Shrek 5, nowy film Jordana Peela, Supergirl, Mandalorian i Grogu, niezatytułowany film w świecie Gwiezdnych Wojen, kolejny Hunger Games, Super Mario Bros. Część druga, Aang, ostatni Władca Wiatru, Władca Pierścieni, Polowanie na Goluma, Kraina Lodu 3, Wojownicze Żółwie Ninja 2, Transformers G.I. Joe, tak zwany crossover, Toy Story 5, Nowy Egzorcysta, Street Fighter, nic zatytułowany film o UFO Stevena Spielberga, a także Hail Mary, panie i panowie. Lecimy dalej, jak najbardziej. 10 941 subów, lecimy na 11 000 do końca miesiąca, panie i panowie. W jednym z wywiadów Ridley Scott powiedział, że Gladiator 2 to najlepszy film, jaki do tej pory zrobił, a przecież nakręciłem już ich kilka, powiedział Ridley Scott. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo jeżeli ten film nie wypali, to może być naprawdę boleśnie, jeżeli chodzi o jego przyszłość. Za 2 tygodnie rozpoczynają się zdjęcia do filmu Farciarz Gilmour z Adamem Sandlerem w roli głównej. To jest najprawdopodobniej produkcja, która powstaje w ramach kontraktu, który ma Adam Sandler z Netflixem. Lecimy dalej. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Wszystkie naciągające filmy w MCU, panie i panowie. Avengers, Doomsday i Secret Wars, Spider-Man 4, Shang-Chi 2, Blade, Captain America Brave New World, Thunderbolts, Fantastyczna Czwórka, także Armor Wars. Serial Akolita był anulowany, ale o tym już oczywiście wam mówiłem. Zakończyły się zdjęcia do filmu Na Noże, nowym filmie. W tym filmie występują m.in. Mila Kunis, Josh Brolin, Glenn Close, Daniel Craig, Andrew Scott, Kaylee Spaney, Josh O'Connor, Jeremy Renner, Kerry Washington, Daryl McCormack i Thomas Hayden Church. Więc przyznacie, że obsada niesamowita. Już niedługo oczywiście na Netflixie będzie panie i panowie premiera. I to tyle shortów, których miałem do was w tym tygodniu. Więc rzeczywiście jest kilka rzeczy. Tak, no wygląda dobrze, wygląda ciekawie, wygląda intrygująco najbliższych kilka dni. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Cześć Kasio Zamięska, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie. Chciałbym zagrać w Jason vs. Chucky. Kto według ciebie by wygrał? Jason vs. Chucky, no to nie będziemy się wygłupiać. Wiadomo, że Jason to jest oczywiście zawodnik, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało i tutaj on raczej by Chuckiego rozłożył na łopatki, panie i panowie. Słuchajcie, przyszły tydzień plan na przyszły tydzień wygląda jak napakowany PKS do Lichenia, bo rzeczywiście oprócz tego, że we środę wjeżdża kultowy horror, no to jeszcze mamy kilka innych materiałów. Zobaczymy. Postaram się, ażeby jutro wleciała recenzja Borderlands. Możliwe, że po prostu jak nie dam rady, to we wtorek. Ale jest jeszcze kilka innych produkcji, które chcę zobaczyć. Trochę niektóre starsze, jak na przykład X-Meny oryginalne, oczywiście X-Meny albo chociażby recenzja filmu dokumentalnego Millennium After Millennium. Różne są te rzeczy. Przeżyję, uwidzę. Słuchajcie, na razie mam chyba z 20 recenzji napisanych, ale niestety jeszcze nie nagranych. Dodatkowo, jak mówiłem, jeszcze vlog z Dublin Comic Con, więc rzeczywiście mnóstwo. Dziękuję bardzo za pozdrowienie, Kasiu, również ciebie pozdrawiam i daj znać, kiedy się widzimy na Instagramie, bo panie i panowie, nie wiem, czy pamiętacie, ale co jakiś czas lubię się pojawić u Kasi na Instagramie, kiedy sobie omawiamy to, co będzie się fajnego działo, chociaż można począć do roku szkolnego albo już niedługo na Halloween. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo, drodzy moi mili. Mnóstwo. O, jeszcze w tym momencie jest aż tyle osób z nami. Dziękuję bardzo. Jesteście super świetni. Najnowsza recenzja na kanale to jest Kruk z Billem Skarsgårdem, który się po prostu nie nadaje do niczego, krótko mówiąc. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo i na żywo widzimy się